Dobra. Ja w tym czasie cały czas jakby odrzucam Leo. Dobra. Plan jest taki, posłuchajcie mnie, bo mam mało czasu. Mniej więcej Myślę- lokalizacja tych... Myślę, że ja też powinnam zrobić coś podobnego, co ty teraz. Co masz na myśli? Dobrze, okej, tylko Chciałeś... posłuchaj. Posłuchajcie mnie, proszę. Mniej więcej lokalizacja tego miejsca, które dał Gacek, a tych całych domków ogrodowych jest blisko siebie, więc możemy to załatwić za jednym zamachem. I będę musiał jeszcze zrobić jedną rzecz, która jest dość blisko w miarę. I będę musiał to załatwić szybko. Sądzę, że jeśli wy chcecie to jeszcze chwilę zostać, ja już jadę w tamte okolice, ewentualnie po prostu spotkamy się na tych domkach, albo nie wiem. Jeśli odpowiedzie do mojej żony, to gówno stanie się jeszcze większym gównem. I chciałbym się zacząć wybierać do Poczekaj. Zamyśliłam się jeszcze raz. Czy ty chcesz właśnie jechać do swojej żony? Nie, Okej. chcę powstrzymać mojego znajomego, zanim on do niej pojedzie. Za wszelką cenę. Okej. Eee, Myślę, że ja też powinnam zrobić coś podobnego z Leo. W sensie zasiałeś ziarno, że coś jest nie tak tą rozmową. Jakby Wendy was ewidentnie próbuje przekonać, bo chce porozmawiać z Leo, chociaż ten ostatni raz. I A ja myślę, że to jest dobry pomysł. nawija wam trochę, że jakby powinnam go przekonać, że no wiecie, coś Jest nie tak. No dokładnie. Dobra, Wendy, posłuchaj mnie. Okej. Ale oboje musisz coś zrobić. Tak samo z moim przyjacielem, jak i z nim. Porozmawiać i wymazać im pamięć. Nie mogę chyba tego zrobić przez telefon. Nie, dlatego musisz się z nim spotkać. Z tym całym Kubą. To mówię tutaj o tym twoim samym Leo. Okej. O Leon. Kubie też. Okej, wymarzę im obu pamięć, ale nie wiem ile mogę wymazać. Zbierajmy się, proszę. Okej, poczekaj, napiszę tylko do Leo. I piszę mu, dobra, spotkajmy się. Ja też załatwię swoje sprawy związane. Ale myślę, że wszyscy powinniśmy być przy tym w pobliżu, z racji tego, że wszyscy mamy swoje umiejętności i one się mogą przydać w każdym z tych spotkań. Co wy na to? Nie wiem, czy to Szybciej będzie byłoby. możliwe, no ale tak, to by był najlepszy pomysł. Nawet jeżeli mieliby nas nie widzieć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Naprawdę. W sensie 3 osoby zostało znacznie więcej śladów niż ten i ludzie mogą zacząć coś podejrzewać, jak zobaczył 3 osoby Ale pojawiające właśnie się. no to chodzi mi o to, że nie będą nas widzieć. Po prostu my sobie zostaniemy za jakimś drzewem z Gabrielem, jak ty będziesz załatwiać swoje. Wy z Gabrielem zostaniecie sobie, nie wiem, za jakimś zaułkiem, jak ja będę rozmawiać z kimś. O to mi chodzi, że zostaniemy, że powinniśmy mieć, zabezpieczać się. Miasto ma wszędzie oczy. Kamery są Dobra. dosłownie wszędzie. Czy możecie się umówić na spotkanie ze swoimi osobami gdziekolwiek w okolicach właśnie tych ogródków? Ja nie będę się spotykał. Wyślę anonim do swojej rodziny z Dobrze. groźbą do mnie. A ty, Wendy? Nie chcę narażać Leonarda na takie niebezpieczeństwo. Wolałabym się z nim spotkać gdzieś w okolicy
kompletnie przypadkowa i jakbyś po prostu zamknął oczy i wskazał randomowy punkt na mapie. Wolę zrobić coś takiego. Chyba sam rozumiesz, jakby Gacek sam wysłał nam tą lokalizację. Tak, znaczy tak, ale dobra, nie chodzi mi, że dosłownie. Na przykład niedaleko miejsca, gdzie mieszkam i też tego całego miejsca jest jakieś Muzeum Pałacu Króla Jana III. No to tam się możemy spotkać z tym całym twoim Kubą. Nie, jego trzeba złapać po drodze. Okej, Nie może dotrzeć do mojego domu. okej, czyli mam się... Wyruszmy, proszę. Okej, chodźmy, ustalimy to po drodze. Tak. Ja się przebieram z piżamy. Ja też. Ja już jestem gotowy do drogi. Zostaję w bluzie, ale zakładam spodnie. Ja się po prostu przebieram z piżamy. I patrzę smutno po swoim mieszkaniu. Chowam zeszyt, który wczoraj zostawiłam na biurku, jakby z powrotem do szuflady. Zamykam ją na klucz. Co robisz z kluczem? Bo Leon patrzy. Chowam go tak, żebyś nie widział. Wiesz, że jest gdzieś w okolicach biurka, ale tyle. I... I tak. Nie wiem, ja chyba jestem gotowa do wyjścia. Zakładam sobie torbę. I biorę... Chowam do niej maskę, której się używało podczas COVID-a. Taką zwykłą czapkę. Uuu. Ja mam cały czas tą samą taką szmacianą, nie? Taką... Mam z gdzieś, myślę, jakieś materiałowe jeszcze, no bo jednak Ja Ładnie. mam brodę. Wendy dbała podczas pandemii o siebie. Dlatego zakłada kaptur, zakłada maskę. Bierze ze sobą jakieś okulary przeciwsłoneczne. Muszę... Wendy, Zanim to wszystko załatwimy, potrzebuję się pożywić. masz okulary? Przeciwsłoneczne. Tak, w torbie. Ale zapasowe jakieś. Idzie do garderoby. Ściąga z takiego jakby manekina trochę. Znaczy z głowy po manekinie, takie lenonki. I ci podaje. W garderobie możecie też zauważyć taką porcelanową rękę, mniej więcej do przedramienia, na której są zawieszone bransoletki i pierścionki. Jakub mnie nie powinien poznać. A przynajmniej jedyną rzeczą, po którą mógł, to oczy albo głos. Jednej się już pozbyłem. Drugiej nie wiem, czy jestem w stanie. Ruszajmy. Zanim wyjdę z mieszkania, chciałabym użyć jakby umiejętności Sense the Unseen. W tym pomieszczeniu Tak, nic nie dostrzegasz. okej. Mogłabyś mi powiedzieć, czy na coś masz rzucić, czy to wykorzystuje głód? Nie, to nie wykorzystuję głodu, na nic nie rzucam i to pozwala mi dostrzec, czy w moim otoczeniu jest ktoś, na przykład, czy jest ktoś, kto używa na przykład właśnie Unseen Presence lub czy, nie wiem, mogę też zobaczyć duchy, jakieś uśpione zaklęcia, krwi i... Nic takiego się nie znajduje. Okej.
Gdzie się udajecie i czym się udajecie? Yy, Gabriel, gdzie mam wysłać Leo? Niech będzie Muzeum Pałacu Króla Jana III. To jest mniej więcej pomiędzy jednym a drugim. Dobra. I tam piszę. A widzisz, czy są jakieś sklepy Albo- niedaleko? Koło tych sonatów jest coś chyba. Sklep papierniczy? Potrzebuję sklepu papierniczego. O tych godzinach są raczej zamknięte. Ej. A jakieś kioski całodobowe? Wiesz, że jakiś Empik w okolicy może być teoretycznie otwarty. Tylko, że akurat nie ma go koło Sonat. Jeszcze raz. Chcesz do w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego? Bo to nie jest, bo byście musieli się cofnąć. To nie będzie bliżej, to będzie dalej. Od wszystkich lokacji, których szukacie. Co? Serio? Mhm. Bo to jest na południe Warszawy. No. No tak, To- a Sonaty 6 jest na Służeju, czyli do przodu od was. Może ja na coś innego patrzę na mapie. Bo to jest dosłownie koło miejsca, gdzie ja mieszkam. Co jest też niedaleko miejsca właśnie Służewa i Jana III Sobieskiego. Już sekundę sprawdzę. Mm, To jest dosłownie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. ty byłeś na Bruzdowej 16? Tak. Eee... No, to ty jesteś za w sumie. A czy wy się kierujecie do ciebie do domu? Mm, Jak ty chcesz zrobić? chyba chcemy wysiąść najbliżej właśnie tego pałacu, a ja Ale- później się skieruję Mhm. w stronę mojego domu. A, no dobra, no mógłbyś tak zrobić. Wy się rozdzielacie. Znaczy- Trochę od siebie. Ja się po drodze jeszcze chcę wymienić. Znaczy, Gabriel wtedy będzie jakieś 10 samochodem. No to się znajduje niedaleko tam w okolicy. I co jest waszym celem podróży? Okej, moim konkretnie jest Empik. To wiem. A czego byś tam szukał? Kleju, Bristolu, kartek i gazety, i kilku gazet wyborczych. Nowej karty po prostu do telefonu? Nie, Nie. chodzi o kartki, Kleju? kartki. Klej, taki w sztywcie, albo jakikolwiek inny i ten. Orientujesz się, że niedaleko was jest papiernicze, do którego możesz jeszcze podjechać. Jest otwarty? Chyba. No to ja bym z chęcią podchodzę. Widzisz, że zamknął go za 14 minut. No to ja muszę coś jeszcze załatwić. I będę. Dobra, Trzeba najwyżej pierwsze. złapiemy się na miejscu. I się rozbijacie. Ja na razie nie piszę Leonardowi lokalizacji. Napisałam mu tylko dobra, spotkajmy się. Ja jeszcze podaję wam mój numer. Znaczy tobie, Wendy, bo Tak, tak. O, cześć. Cześć. nie wiem, Ja, 660, 211, 156. ja ci puszczam sygnał, żebyś miał też mój. Dobra. Korzystajmy, póki jeszcze możemy. Się rozdzielamy. To jest sklep z zabawkami Matrix. I są tam wszystkie przybory, których będziesz potrzebować.
Więc decydujesz się na piechotę, tak? Iść? Tak, do tego Matrixa, no. Okej, chwilę ci to zajmie. Zwiedzasz sobie okolicę. Gabrielu, ty jedziesz czym? Autobusem, bo nawet mnie nie stać na taksówkę. Ja jadę z Gabrielem. Czyli razem jedziecie, no dobrze. Nie wysiądziesz centralnie koło swojego domu, jak coś. Wiem. Nawet nie chcę. Dobra, zaraz ci powiem, co chcę zrobić. Wysiądziesz na przystanku o nazwie Wogla. A jeżeli chodzi o Wendy, ty gdzie wysiadasz? Przy pałacu? Ja dalej z nim. Jedziesz z nim centralnie. Tak. Okej. Dobrze. Ze względu na krótszy dystans wsiadacie troszeczkę ludzi wracających z pracy. Tych, którzy mieli zmianę na 19, dojeżdżają. Trochę ludzi jest, ale to nic. Ktoś zwraca uwagę na to, że Gabriel nie ma maski w autobusie. W konwersacji dwóch starszych kobiet pomiędzy sobą. Nie kierują się bezpośrednio do ciebie. Mówię tak po cichu, ale tak może, żeby usłyszały, że podwójnie szczepiony i po-covidowy. Dobrze. Leonie, docierasz w okolice tego papierniczego. Masz wrażenie, że Google cię oszukał, bo miejsce jakby do połowy są kraty opuszczone. Ale pali się w środku światło i wynoszą parę jakichś kartonów. Kto wnosi? Jakaś kobieta, jakaś blondynka, całkiem atrakcyjna. Podchodzę. Chodzę na ten. Dzień dobry. Dzień dobry, przepraszam bardzo, ale już zamknięte. O, przepraszam, nie dałoby się może załatwić, żebym tutaj kupił dosłownie 2 rzeczy. Bardzo to jest dla mnie ważne. Ojejku, musiałabym kasę znowu podłączyć. Nie dałoby się tak pod ladą, pod stołem? Naprawdę, ja muszę teraz kartony powynosić. Ale rozumie pani, no mam teraz po prostu małe dziecko i ono potrzebuje do szkoły na ten. No ja rozumiem, naprawdę, ale mógłby pan przyjść jutro z rana o 10. Chciałem aktywować AWE. Okej. Patrzę na ciebie jak na kogoś istotnego, kogoś ważnego. Rozumie pani, nie chciałby pani bardzo zajmować czasu. Rozumiem, że jest bardzo ważny i bardzo cenny. A jest pan bardzo uprzejmy. Chyba ten raz mogę zrobić wyjątek. Wspaniale. Zostałem przez panią uratowany. Naprawdę dosłownie uratowany. No dobrze, co tam będzie potrzebne dla pana? Właściwie klej taki w sztywcie po prostu i bryza kartek czystych białych. Albo nie, blok techniczny. Nie ma problemu. Tutaj proszę na regałach i pokazuję ci regały. Tam jest cholera rzeczy. Od jakichś piłeczek, zabawki, ciężarówki, dinozaury, lalki, nożyczki, kleje, farby, płótna, sztalugi, różne rzeczy. To właśnie wybieram właśnie sobie klej. Biorę jakiś właśnie tam A4, taki format techniczny. Dobrze, doliczyć do tego siatkę? A tak, poproszę. Dobrze. Dziękuję, że pani pomyślała o tym. Co wziąłeś łącznie? Wziąłem klej w sztywcie i papier techniczny A4. To tyle. Tak. Okej. To będzie 5 zł. Wyjmuję z portfela 5 złotówkę. Dziękuję bardzo.
Miłej nocy życzę. I ona jest za ladą teraz? Mhm. Dobra, to trochę tak odchodzę Mhm. i jeśli usłyszę, że ona wyszła za tej lady, Mhm. chciałem się bardzo szybko odwrócić i ją ugryźć w szyję. Dobrze. Myślałem, że będziesz tutaj delikatniejszy, ale w porządku. Zatem Leonie, poproszę cię o rzut na zręczność. Dodałbym jeszcze krycie się, ale niestety nie masz punktów, więc to są 3 kości. Czy zamierzasz użyć swojej krwi, żeby Tak, wzmocnić rzut? zdecydowanie chciałem użyć. Dobrze. Proszę bardzo. Zbierasz krew pozostawioną w tobie. O, Są to 3 sukcesy. 3 sukcesy, ale najpierw proszę cię, czy nie zgłodniejesz? Tak, oczywiście. Zgodniałem. No ale jakie to ma znaczenie, skoro bestia jest teraz i masz tą możliwość. Łapiesz ją od tyłu, czujesz, że pięknie pachnie. Pachnie fiołkami, dobrymi perfumami. To nie jest jakieś biedaczka. To nie jest jak ten bezdomny, którego widziałeś pierwszej nocy. Smakuje dobrze. Smakuje namiętnie. Ile chcesz z niej wypić? Kiedy powiesz sobie dość? A może nie powiesz? Może o to chodzi? Może by wyssać ją do cna? Nie, zdecydowanie nie chcę jej wysadzić do cna, ale chciałbym się poczuć tak, jak się poczułem dziś jakby wcześniej niż rano, czyli do 2 kości się spić. Czyli 2 litry. No. Dobrze. Dziewczyna jest bardzo... odczuwa dużą przyjemność, czujesz to po niej. Odczuwa pełną gamę emocji, namiętności w tym wszystkim. Jak gdyż tak pierś wydaje taki dźwięk, taki takie. Rzuć proszę również na spostrzegawczość oraz spryt. Okej. Spostrzegawczość. Spryt. No to 5. To będą 3 sukcesy. Okej, a zauważasz dalej, w dalszej części pomieszczenia, że za rogiem wystaje mała dziewczynka, obserwująca tą całą sytuację. Puszczasz kobietę, a kobieta jest w kompletnym animuszu. Nie wraca do siebie tak szybko. Jesteś jak piorun, który ją uderzył. Patrzę na tą małą dziewczynkę. Chcę Dziewczynka zobaczyć, przerażona upuszcza swoją lalkę, którą do tej pory się bawiła. czy Nie wie, ona co się wydaje zrobić. podobna. Wydaje mi się podobna do tego. No, jest podobno. You son of a bitch. Jaki wiek mniej więcej? O, bym powiedział tak z 6 lat. Twoja prezencja działa, więc dziewczynka jest kompletnie zainteresowana tobą, ale przerażona zarazem. Patrzenie na ciebie jest jak oglądanie horroru. Chucam koło niej. Wiele osób lubi się bać, bo lubi czuć to uczucie, lubi czuć cokolwiek. Każda potężna emocja jest czymś, co ludzie robią. Dlaczego skaczą ze spadochronów? Żeby otrzeć się o niebezpieczeństwo, bo tylko wtedy życie jest coś warte. Kucasz do niej i co robisz?
Noszę jej tą lalkę. Tak Mhm. 2 palcami tak złapałem tą lalkę. Podaję jej. Nabierze. Jak się czujesz teraz? O porządku. Tak właśnie wygląda z dorosłymi. Nigdy nie wiesz, co zrobią. Mam nadzieję, że A ten oddech krwi, który dmuchasz w jej stronę, kiedy otwierasz usta. Mam nadzieję, że nie powiesz żadnemu dorosłemu o tym, że dowiedziałaś się czegoś, co robią tylko oni. Nie. Jesteś grzeczną dziewczyną. Wstaję i zdegustowany samym sobą odwracam się i wychodzę. Rozumiem. Przejdźmy zatem do reszty. Ja chciałbym po drodze, jak jedziemy, napisać do Jakuba jednak, żebyśmy się Tylko powiem jedną rzecz. Zapomniałeś ją polizać. Przypominasz sobie w połowie drogi. O tak, tak. Ale doszło to do ciebie. Że sugerowali ci, żebyś to robił za każdym razem. Tą jedną wpadkę możesz sobie wybaczyć. Może nie stanie się nic złego. Nie, Może. nie, wracam. Ale morze jest głębokie i szerokie. Nie. Wracam, Nie, wracam, bo to wracam. jesteś pewien, że wracasz. Kurwa, nie wracam. Kurde. Może wróć. Może po tym wszystkim zapragnie ciebie bardziej. A może wezwie policję. Złamie maskaradę, a twoja głowa zostanie ścięta na jakimś placu. Tak, I nie jako wracam. znak, że się nie łamie jej. Tak. Okej, Nie wracam tam. dobrze. Ja chciałbym napisać w drodze do Jakuba, żebyśmy się spotkali pod moim domem za 20 minut. I teraz odpisuję ci, okej, będę nawet za 15. Dobra, i teraz jaki jest mój plan? Chciałbym, i teraz powiem ci dokładnie ulicę, ponieważ wjazd na moją ulicę jest tylko z jednej strony, a przynajmniej dla niego. I chciałbym na tym skrzyżowaniu, a dokładnie na skrzyżowaniu ulicy Syta oraz Zygmunta Wogla, tam jest rondo. Tam. Czekaj. No sobie połączę. Bo ty byłeś z Bruzdowej, dobra. Syta i Bruzdowa, tak? Nie, Syta i Wogla. Eee... Albo Tu nie ma za bardzo rond w okolicy. dobra, może być Syta i Bruzdowa, niech będzie. Okej. Będzie to koło pól po prostu. I co Najzwyczajniejsze. chciałbym zrobić? Ja wiem, jak on samochodem jeździ i chciałbym Mhm. go po prostu zatrzymać. Jeepem Na przykład- jeździ. Wyjść Lubię na to. ulicę, wiesz, że coś się stało, proszę się zatrzymać, Mhm. no a później już zobaczymy, jak się potoczy. Dobrze. Dojechaliście na to miejsce. Jesteście w okolicach starego ewangelickiego cmentarza niemieckiego. Świetne miejsce. Niedaleko od was, dosłownie 20 metrów. Stare, poniszczone groby, pozostawiane przez Niemców, szczególnie w okolicach wojennych.
Wszystkie są zniszczone i zaniedbałe. Nikt nie stawia tam już grobów. Zniczy. Ja mam pytanie. Czy O, August Wolf. ja wiem albo czuję, że byłbym w stanie zmodyfikować mój głos? Nie, niestety. Okej, czyli po prostu normalnie tak jak człowiek, bez żadnych fanaberii. Możesz, jeżeli jesteś człowiekiem, to zawsze możemy zmieniać swoje głosy. No tak, wiem, tylko mi chodzi, czy w jakiś taki bardziej drastyczny sposób. Nie, jesteś w stanie Okej. tak jak my, ludzie. Okej, dobra. Wendy jest ze mną. Im bardziej zmienisz swój głos, tym większa szansa na to, że będziesz przekonujący. Dobra, Więc się Wendy. postaraj. A ja za Dobra, sekundę Wendy. wracam. Plan No, jest taki. Zatrzymam Jakuba. aha, Udam, że coś się stało, zawołam go, że zemdlałaś i że potrzebujemy pomocy, bo nie mam telefonu. okej, Zaciągniemy go trochę na oddroże okej. i po prostu wymarzysz mu pamięć. Powiesz mu, żeby zapomniał o rozmowie ze mną. Okej, ale tak jak ci mówię, nie wiem do jakiego czasu mogę wymazywać komuś pamięć. Nie wiem, czy to może być godzina, 10 minut, 5 minut, 5 godzin, 30 sekund. Nie wiem. Nie wiem, jak to działa. Jestem w tym dosyć nowa. Tak jak i ty. Mam nadzieję, że działa tak, jak sądzę, że działa. Zobaczymy. Możemy spróbować, inaczej no nie przekonamy się. A ja... Co mam zrobić z Leonardem? Sądzę, że w momencie, kiedy skończymy, to napiszesz mu, za jaki czas tam będziemy i reszta już należy do ciebie. Ja, że tak powiem, będę robił tylko za twoją ochronę Okej, pod pewnym względem. okej. Dobra. Chociaż nie wiem, czy chcę się z nim spotykać, czy po prostu chcę to zakończyć telefonicznie. Nie chcę, żeby ktoś go widział w moim otoczeniu. Tak mi się wydaje. Stoicie Co? pośród drogi. Mhm. Znaczy tak, bo ciebie nie było. Ja chciałbym stanąć gdzieś jakby na chod, tak żeby mnie nie było widać z drogi, ale żebym ja widział drogę. Okej, tu są pola, głównie w okolicy. Troszeczkę, jesteś w stanie, tutaj jest trochę drzew, mógłbyś się za nimi schować. Tak, chciałbym. No Okej. i mój plan jest po prostu taki, że jak on będzie nadjeżdżał, to ja chcę go po prostu zatrzymać. Wyjść na drogę, machać, że stój i tak dalej. A widzisz, że coś z dalszej okolicy jedzie, Okej. widzisz światła. Czy jestem w stanie dojrzeć, Długie. co to za już? samochód? Rażą cię, są nieprzyjemne. Tak jak ludzi też rażą długie światła w samochodzie, tak ciebie jako spokrewnionego to drażni już niesamowicie. Dobra. Gabriel, to już? Dobra, to wychodzę trochę bliżej drogi i chciałbym się przyjrzeć samochodowi. Tak z daleka, nie? I jesteś w stanie powiedzieć, że to raczej taki wyższy samochód niż coś sportowego. Dobra, czy jestem w stanie określić, że to tak minęło z 15 minut, jak do niego napisałem? Dobra, to wychodzę na drogę. Ja jak widzę, że on Zaczynam wchodzi machać, zakładam okularki, żeby nie było. Zaczynam machać. Zatrzymuje się. ja w tym czasie kładę się gdzieś tam na ziemi. Dobra, Mężczyzna zatrzymuje auto. czy to jest Jakub? Wyłącza silnik. Widzisz, że trzyma w ręku baseball. Wysiada niepewnie. Wiesz, że Jakub jest brunetem. Średniego wzrostu. Nie chodzi w zbyt modnych rzeczach. Ubiera się troszeczkę tak, jakby miał pojechać na safari. Chociaż pracuje zawsze przy takich średnich sprawach. Nie jakiejś najwyższej wagi państwowej, natomiast marzy bardziej o tym, żeby jeździć jednak po takich
trudnych terenach. Kiedyś ci mówił, że chciałby pojechać do Mongolii i tam robić reportaże i wywiady. Wysiada. Jest troszeczkę grubszy. Nie jest grubasem, ale jest troszeczkę grubszy. Okej, ale to jest on, tak? Wysiada, trzyma ten baseball nisko. Słyszysz jego bicie serca. Nawet stąd. Dziwi cię to. Kurwa, możesz słyszeć bicie serca gościa, który jest od ciebie 5 metrów. Wysiada? Dzień dobry. Gabriel? Nie, koleżanka zasłabła, tam pomocy telefonu nie ma. Pomoże? Rzuć proszę na manipulację i przebiegłość. Przebiegłości mam dużo, manipulacji nie. Dobra, 4 kości. Chyba trzeba będzie przerzucać, jak się nie uda. Bo to dość ważne, że tak mi się wydaje. 1 sukces. Czy zamierzasz to przerzucić siłą woli? Chciałbym. Możesz 2 kości przerzucić. Domyślam Dobra. się, że 5 i 1. No, 5 i 1, tak. Dobrze. Okej, ale to są 2 sukcesy w takim razie, a nie 1. Aha. Bo nie ma 1. A mężczyzna jest zdziwiony, bo jesteście pośród absolutnie niczego, nieufne. Dobra, a gdzie jest ta osoba? Tu kawałeczek, my byliśmy na spacerze i zasłabła, nie mam telefonu. Bierze telefon, wykonuje połączenie. Nie odchodzi od samochodu, nie trzyma cały czas baseballa. Halo? Słyszysz jakąś konwersację, tak? Tutaj na ulicy. W jakim stanie jest? Nie wiem, no... Nieprzytomna. Osoba jest nieprzytomna, tak. Ma może wody? Podchodzę do niego tak. Zagrobelne, tak. Dziękuję. Podchodzę do niego, ale Będzie nie za tak. 10 minut. Odsuwa Da- się troszeczkę. Dobra, wiem, ale nie chcę jakby tak podejść, żeby on się bał, tylko... Nie ma wody? Sięga jedną ręką do schowka na napoje. Wyciąga i rzuca ci jakąś gazowaną wodę. Proszę. Nie widział pan tutaj mężczyzny? Mężczyzny? Jakiego? Tak, miałem się umówić z kolegą. Ale duży, mały. Taki wyższy, brązowe włosy, broda. A... Coś... Chodził tu gdzieś. My z koleżanką jak szli, to A tu w gdzieś lewo czy w prawo? chodził. O. Ja mogę pokazać, którędy. Dobrze, a w lewo czy w prawo? Bo chciałbym się skierować tam samochodem. I jak my szli tam... I czy... Ja to czy- pierdolę i wstaję. Właśnie, czy Wendy słyszy tą rozmowę? Jesteście na polu i słychać tylko świerszcze w sumie, więc No więc tak. tak. Wendy też próbuje zmienić głos. O co tu O! chodzi? O, już dobrze. Tak, już mi lepiej. O, a tu pan wodę przyniósł. Potrzebuję, żeby pan... A nie, ach chuj. Gabrielu, prosiłbym cię jeszcze o jeden rzut. Mhm. Opanowanie oraz występy publiczne. No to, że już żeśmy poprosił rzut.
Może być też determinacja, mi to No, determinacja, tak. Czekaj. Oba masz 2, prawda? Nie, determinację mam 3, mówiłem ci. Okej. Dzisiaj ci wyślę zmienioną. Dobrze, To bo jest będzie błąd w więcej karcie. zmian. Jest jeden sukces. Gabriel? Jaki znowu Gabriel? Anioł. Gabriel, widzę, że to ty. Przestań się zgrywać, co to za szopka? Ściągam mu okulary, bo już widzę, że to nie ma sensu. Cholera. Co się stało? Po co Porozma- ta szopka? Gabriel, Możesz tam pojechać. Gabriel, porozmawiaj z nim, wyjaśnijcie to sobie i tyle. Jakub, I potem nie możesz tam pojechać. Pod żadnym względem. W ogóle nie możesz pamiętać, że mnie widziałeś. Gdzie? Co? Słuchaj, nie będzie pamiętał. wplątaliśmy się w Chodź coś. tu, cholerę. Podchodzę do niego. Stary, przerażasz mnie, o co chodzi? Dziwnie wyglądasz. Wplątaliśmy się w coś, w co nie da się tak łatwo wykaraskać. No ale mówię ci, świadek koronny, cokolwiek, man. Dawaj, stary, przebrniemy przez to. Kładzie ci rękę na ramieniu. Nie, To po co to spotkanie? odwracam głowę w stronę Wendy i tak wymownie na nią patrzę. I też chciałbym położyć rękę na ramieniu Jakuba. Ale Bardzo. tak, wiesz, Idę sobie. położyć. Wendy po prostu idzie Przez szukać... jego serce dudni. Dudni okropnie. Jakubie, nie zrozumiesz tego, nikt nie zrozumie. Ja sam nie rozumiem. Stary, spróbuj mi pomóc. Jeżeli się od czegoś uzależniłeś, damy radę, no. To nie było uzależnienia. No to o co chodzi? Gabriel, no kurwa, no. Wybacz mi. O co chodzi z tą szopą? Jedna łezka krwi O kurwa. i go gryzę. Ile? I to jest kurwa dobre pytanie. Albo nie, inaczej zrobiłem. Nie spodziewałby się tego na pewno, ale był dosyć przygotowany, więc prosiłbym cię o rzut na zręczność i przebiegłość. Okej. Nie używasz żadnej dyscypliny ani niczego. Czy ja to widzę? Dyscyplinie nie, bo zbytnio nie mam czego. Nie zamierzam. Okej. Czy ja widzę, że Gabriel próbuje się do tego zabrać? 4 sukcesy. 4 sukcesy. Momentalnie twój przyjaciel upuszcza swój baseball. Pijesz go. I czujesz czujesz właściwie pewnego rodzaju smutek, depresję w jego krwi. I ile chciałeś go wypić? Proszę, jeszcze powiedz. Jak dużo? Nie no, 2. Jakby i tak zjewałem tą akcję, nie chcę zjawać tego jeszcze bardziej. Okej. Wendy widzi, jak pożywiasz się swoim przyjacielem. No.
Momentalnie wyciągam telefon i piszę Leonardowi, nie kurwa, nie możemy się spotkać. Czy Gabriel uważa, że Jakub sobie na to zasłużył? Znaczy, nie posłuchał mnie, ale nie wiem, czy sobie na to zasłużył. Mhm. Ale tak jak powiedziałem, za wszelką cenę chciałem go zatrzymać. Więc Zatem- no teoretycznie tak. Zatem uważam, że jest to plama na twojej osobowości. Tracisz 1 punkt człowieczeństwa. Okej. Przestajesz coraz bardziej przypominać Gabriela Rzepeckiego. Coraz bardziej stajesz się bestią. Odpisz sobie, proszę, człowieczeństwo. Przepisałem. Czego mnie do tego zmusiłeś? Ty idioto, mogłam wymazać mu pamięć! Mogłam wymazać mu to, że w ogóle nas zobaczył. Mogliśmy to zacząć od początku, jak replay. Po co z niego A, kurwa. Nie wiem, sam nie wiem. Jest nieprzytomny, prawda? Tak. Dobra. Słyszysz gdzieś Tak, wiem. syrenę. Pogotowie. Chcę go Hmm? Wsadźmy go do auta. Tak, dobra. Chcę Polisz najpierw. ściągnąć z niego koszulę. Wiem, jak dziwnie to zabrzmi, ale tam są odciski moich palców. Chcę mu ściągnąć koszulę z niego i chcę go polizać w tą ranę. Czujesz pot. Sól. I idę w którąś... Kurwa. W lewo idziemy, ale w sensie nie w drogą, tylko ja bym chciał iść po prostu w lewo, jakby na zachód. To nie poszło tak, jak miało pójść. W ogóle. Zdecydowanie nie poszło tak, jak miało pójść. Dlaczego to zrobiłeś? Nie wiem, odeszłaś, myślałem, że... Ale Myślałem się, że tego się spodziewasz. nie odeszłam na... Nie, myślałam, że chcesz porozmawiać prywatnie. Nie Gabrielu, Mhm. pamiętaj, żeby w tym przypadku, ze względu na całą sytuację, dostajesz +1 do twojej odporności. Twój rezonans krwi teraz jest melancholiczny. Nie odeszłam aż tak daleko. Wiem, ale zrozumiałem Nie to po wiem, prostu. czy ja mam się teraz spotykać z Leonardem, co jeżeli ja też się na niego rzucę? Nie, to była moja głupia decyzja. To była to- najgłupsza decyzja. O, Gabriel! 100 metrów od was ambulans. Jedzie, pędzi przez pole. Ja nie muszę robić nic. Absolutnie. W każdym razie, nie wiem, mam się z nim spotkać, nie mam się z nim spotkać, nie mogę podjąć tej decyzji, nie potrafię Przynajmniej, podjąć. Wendy, przynajmniej jedno załatwimy dobrze. Ty tego nie spieprzysz. O nie. Okej, Zresztą teraz to właśnie... No, tak jak się umawialiśmy, może być w tym pałacu. gdzieś obok. No dobrze, tak mu napisz. Okej. Z buta my tam długo będziemy szli, nie? Pewnie z godzinę. Napisz za godzinę. Okej. Wracając do Leona.
Leonie, gdzie się udawałeś? Straciłem ich na pewno ścieżkę. Nie pamiętam dokąd pojechali. Nie masz telefonu. Nie mam telefonu. Tylko chciałbym podejść na przystanek autobusowy, Mhm. zobaczyć listę przystanków, którym jedzie nocny ten i zobaczyć, czy jakiś przystanek kojarzy mi się, że jest przy nim Empik. Empik, albo jakiś kiosk. No, ogólnie szukam kiosku całodobowego, żeby kupić gazety. Wiesz, że możesz na stację pojechać. To jest bardzo dobry pomysł. Więc Najbliżej masz stację paliw Orlenu. to idę na Orlena. Mhm. Z 20 minut drogi to będzie. Pieszo. Myślę, że zrobiłem to w czasie, kiedy oni... Mhm. Tak, docierasz na stację. Teraz chciałbym wykonać testy, jeśli to konieczne, ale ogólnie chciałbym uniknąć kamer, żeby żadna z kamer, którą zauważę, nie zarejestrowała mojej twarzy. Będzie ciężko. Ale Ze chciałbym względu na to, spróbować. Będzie ciężko z jednej przyczyny. Kamery są wycelowane całkowicie w osoby, które podchodzą do kasy. To we wszystkie kamery poza tą do kasy. Mhm. Kamera jest centralnie 1,5 metra nad tobą, patrząca się w ciebie. Po drodze do kasy chciałem wziąć 2 gazety wyborcze, albo jakieś po prostu takie duże gazety z papieru jakby. Okej. Kładę je na ladzie. 4 złote. Wysypuję z portnetki właściwie ostatnie dwa krążki, 2 pieniążki, 4 złote. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I biorę je i chciałbym wrócić przed jakby wejściem tego osiedla Emilii. To jest kolejna daleka droga. Aha, To nie jest blisko w ogóle. Piechotą ci to zajmie z 25 minut minimalnie. okej, dobra, to przez ten czas kręciłem się po prostu wokół go, ewentualnie czytałem tą gazetę wyborczą. Dobrze, a w którą stronę byś się udał z tego miejsca? W sensie? W którą stronę byś szedł dalej? Minąłeś niedawno TVN. Główną siedzibę TVN-u. Ale w sensie pytasz mnie, czy ja wiem, w jaką stronę wrócić do W jaką osiedla? stronę byś się udał stąd? Co by cię zainteresowało? Czy gdzieś byś się kierował autobusem, może piechotą, w jakieś miejsce? Kogoś poszukać, czegoś poszukać? Jak wyglądało otoczenie tego Matrixa, tego sklepu Matrix? Dużo starych bloków z lat 80., ale z drugiej strony też parę domków jednorodzinnych, zdecydowanie bogatych. I w okolicy jest studzienka, taka wiecie, że ludzie chodzą, nabierają wodę, i w okolicy jest również jakaś ambasada. Jest to ambasada Wietnamu. Chciałbym wrócić w okolicy tego sklepu Matrix i z maksymalnie oddali, coś maksymalnie daleka jak ten, przypatrzeć się, czy zrobiło się tam jakieś zamieszanie,
nie wiem, przyjechał jakiś ambulans, czy... Tak, widzisz, że jest tam ambulans. Parę ludzi się nawet zebrało. Jak To- patrzysz po bloku, parę osób patrzy, wiesz, przez swoje balkony siedzą. To natychmiast Każdego zawsze interesuje, jak karetka podjeżdża. to... Zawsze są gapie. Kiedy zobaczyłem ten ambulans, to wstrygam się. Zaczynam powoli panikować. I wracam, udając, że czytam gazetę do tego. Jest ciemno. Wygląda to absurdalnie. Spanikowałem. Okej. Może coś w gazecie było tak ciekawego, że aż Po ciemku się. zacząłeś mieć latarki w oczach. No, nowa. Okej. Gdzie byś dalej się kierował? Czego byś szukał? Jakiegoś parku. Jakiegoś Parku. parku, jakiegoś skwerku. A niewiele tutaj jest w okolicy. Są jakieś place zabaw, jakieś korty tenisowe, boisko od piłki nożnej, od koszykówki. Jest parę takich, wiesz, trzepaków osiedlowych, Okej. ale parku per se tutaj nie uświadczysz w okolicy najbliższej. Chciałbym rozejrzeć się za... Nie, chciałbym zacząć po prostu spacerować po tym jakby po okolicy i osiedla Wendy. To nie jest okolica Wendy. Chciałem wrócić do okolicy Wendy. Okej. Po prostu przejdziesz na drugą stronę ulicy i zaczniesz się kierować na południe, a potem na zachód. Jeżeli o to chodzi, to pamiętasz. Widzisz tą klinikę psychiatrii i neurologii, około której wysiadaliście po swoim przebudzeniu. Ciekawe miejsce. Otwarta? Czy jakaś Mhm. brama? Nie, otwarte jest. Świeci światło w środku? Oczywiście. Świry nigdy nie śpią. Chwilę... Widzisz wysoki budynek 10-piętrowy. Widzisz, że łączony jest takim dobudówką na pewnej wysokości, takim połączeniem z innym blokiem niższym, bo 3-piętrowym. Tutaj jest budka ochroniarska, ale spokojnie możesz wejść, bo budka chyba jest głównie dla samochodów. Nie stoję w progu i przypatrując się, to jest jakiś wielopiętrowy budynek, prawda? Zgadza się, tak. 10-piętrowy. 10-piętrowy, to patrzę na ten ogrom tego budynku. Zastanawiam się, czy w głębinach tego budynku nie kryją się jakieś straszne tajemnice albo malkawianie chodzący tylko w nocy Może. na oszalałe ofiary. I tak czując, że uzyskałem nową perspektywę na otaczający mnie świat, ponownie rozmyślam nad tymi rzeczami, które dla mnie były zawsze standardowe i ułożone. Rozmyślać nad tym, że dobrze by było mieć własną kokieterię, własnych przyjaciół wampirów. Śmiertelnicy zaczynają wyglądać jak chodzące steki. Krwiste steki. Zaczynasz czuć, że twoje człowieczeństwo jest czymś, co istnieje coraz bardziej z tyłu twojej głowy. Jakby przechodziło w tył twojej głowy. Powrócę do reszty. Karetka podjechała, zatrzymała się koło samochodu, ewidentnie to słyszycie, bo jesteście oddaleni, no tak powiedzmy o 150 metrów. Jesteście pośród nie wiadomo czego, bo dalej chyba jest parę domków jednorodzinnych, ale głównie pola.
Jest co prawda jakiś autobus, jakiś przystanek, malusieńki, jeździ na nim jeden autobus. Nie no, kierujemy, znaczy ja się przynajmniej kieruję obecnie na, jak już się tak oddaliśmy, to na północ, czyli po prostu w stronę tego zamku. Czy pałacu, pardon. Długo wam zejdzie. Dlatego ja chcę sprawdzić, czy my się dostaniemy do tego muzeum jakby... Autobusem. Dobra. Tak, ale następny autobus jest za 32 minuty, jest to ostatni autobus, który kursuje. I tak to chyba lepiej niż... I żeby tam pójść. wiecie, że autobus będzie jechał przez te miejsca, gdzie zatrzymała się karetka. Więc będziecie przejeżdżać koło tego. Będziecie mieli jeszcze ostatnie spojrzenie na to, jak Gabriel stwierdził, że rzuci się na swojego przyjaciela, którego znał od paru lat i któremu ufał. Ile minęło czasu od tego momentu? 10 minut. A, to już nie. Czy wiemy, jak działa to ugryzienie w końcu? Oni nie pamiętają tego? Nie pamiętają. Znaczy, chwila. Jeżeli... To zależy, czy widzieli cię wcześniej, bo jeżeli cię... Nie. Okej, Czy no to nie... tylko Znaczy, teraz? no nie powinien pamiętać chyba. No ale pamiętam naszą rozmowę. No cóż, Rozmowę będzie raczej pamiętać, ale połowicznie się udało. połowicznie, tak. Wybacz za tą całą akcję. Mogę wymazać ci pamięć, jeżeli ci to pomoże. Nie próbuj. Okej? Proponuję. Myślałem, że tego poniekąd oczekujesz. A ja myślałam, że chcesz po prostu trochę prywatności do rozmowy i no... Nie dogadaliśmy się. Nie. Ale lepiej, żeby to nastąpiło teraz, niż póki, że tak Już w powiem, jakimś jeszcze szale. jest w jakiejś szale. A też lepiej teraz, póki jeszcze jesteśmy Gabrielem i Wendy. A nie Joachimem i... przypomnij, Amelia. Amelią. Mogłam być Antoniną. Amelia jest ładniejsza. Możliwe. Chociaż najbardziej lubiłam Wendy. Nie będę oszukiwać. My pewnie nadal będziemy zwracać się do ciebie, Wendy. Gabrielu, mówiłam o tym Leonowi. Natomiast myślę, że też powinieneś wiedzieć. Co masz na myśli? Ściągam okulary. Miałam kolejną wizję. Jak byłam w łazience wczoraj przed położeniem się. I widziałam siebie, ale nie swoimi oczami. Tak jak w snach. Nie do końca. Jakby... Byłam... Obserwowałam siebie, ale to nie ja siebie obserwowałam, rozumiesz, co mówię? Jakby... To lustra. Insynuujesz, że ktoś na ciebie patrzy? Przez lustra, tak. Wy cały czas idziecie w tamtym kierunku do pałacu. Nie no, czekamy na przystanku chyba, nie? Czekamy, no. A, no dobra. Przez lustra. Tak. Popękane lustra.
taki znak przypadkiem nie pojawił ci się, kiedy była ta Tak. cała ceremonia? Tak, Może to znak mojego klanu, więc oznacza to może, że jeden z twoich cię obserwuje. może. Albo, że jesteś, nie wiem, Może mój Może. wampirzy tatuś. albo mamusia. Albo mamusia. Czy Gabriel teraz nosi okulary? Nie, ja zdjąłem. Ja mówiłem, że zdejmuję. Wendy jest w stanie powiedzieć, że twoje oczy stały się bardziej przerażające. Już bardzo mało przypominają ludzkie oczy. Są jakieś takie złowrogie. Gabrielu, z całym szacunkiem, ale jak będę rozmawiać z... Uważasz mnie za potwora. Za to, co zrobiłem. Nie, Nie kryj się z tym, nie obrażę się przecież. nie. Znaczy, po prostu wolałabym, żebyś, jak spotkamy się z Leonardem, żebyś zachował, Nie będę się Został- zbliżał. został niewidoczny, ale jeżeli coś by poszło nie tak i nie wiem, jakiś inny spokrewniony na mnie wyskoczył, wtedy prosiłabym cię, żebyś wkroczył do akcji. Nie będę się ujawniał, póki nie wyczuję zagrożenia. Okej, to o to w sumie cię proszę. Czy uważam cię za potwora? Stałeś się bardziej złowrogi po tym, co zrobiłeś? Ale... Nie, nie uważam cię za potwora. W takim razie jestem wdzięczny. I zakładam z powrotem okulary. Myślę... Powinieneś się skupić bardziej na ludzkiej stronie siebie. Na tej ludzkiej części. O co się przejmować? Żyją, nie żyją, to ty jesteś nieśmiertelny. To ty teraz jesteś najwyżej w łańcuchu pokarmowym. Jakby nie chcesz stracić siebie i na tym się skup. Ja tylko powiem z mechanicznego punktu, że od teraz cierpisz na -1 kości do wszystkich socjalnych interakcji, jakie nie jesteś w stanie mieć jakiegokolwiek stosunku z ludźmi. Stosunku w sensie... Płciowych. Nawet używając Blush of Life. Okej. I kość karna do socjalnych. Kość karna, -1. -1 kość, no. Mhm. Nie ten system. Dobra. Czekaj, zapiszę to sobie, bo zapomnę. Postaram się. Oczywiście to nie działa na zastraszanie i no wiadomo. Postaram się, Wendy. Wiem, że to po prostu on nie mógł pojechać do mojej żony. Nie zrozumieliśmy się, to po prostu tak wyszło. Ale nie mogłem do tego dopuścić. Wiem, ale... Skup się... Skup się na tych lepszych częściach tego wszystkiego. Tego, że straciliśmy rodzinę, tego, że nie możemy patrzeć więcej na słońce, tego, że będziemy musieli się męczyć na tym podole przez następne nie wiadomo ile lat.
Tak, dokładnie. Ale odczuwasz smutek głównie w swojej krwi. Czujesz smutek i depresję, której nigdy w życiu nie czułeś do tego stopnia. Wszystko układało się dobrze. Wendy, z tego nie ma dobrego wyjścia. Magnificencja, o której tak żartobliwie myślałeś, to co ci powiedział wtedy w łazienkach. Zaczynasz rozumieć jego słowa. I jak to jest być spokrewnionym. Ktoś może nas nazwać ponad ludźmi, ale według mnie to tylko jesteśmy więźniami samych siebie, jesteśmy więźniami i zwierzętami, które po prostu czekają, aż coś się zabije, albo słońce, albo ich własna głupota. Czuję się bardziej teraz niż zwierzę, niż jako człowiek. No bo jesteś z klanu tego. Nie chodzi mi w ten sposób. Czuję się jak owca. Owca w skórze wilka. To przestań być owcą. I zacznij być wilkiem. Chcesz, żebym był wilkiem. Dla niektórych, ale nie dla wszystkich. Z tego względu, że jeżeli będziesz wilkiem cały czas, to zatracisz resztki siebie. Nie możesz zgubić resztek siebie. Musisz z tych resztek złożyć się z powrotem. Bo jeżeli zgubisz te resztki i jeżeli przestaniesz być sobą, to nie zostanie ci nic. Mandy, przyznaję, czy cokolwiek nam zostało. Już to mówiłem Leonowi. Ty zatraciłeś się psychicznie, i ja fizycznie, i psychicznie powoli też. Ale to dalej my. Jeżeli przestaniesz w to wierzyć i staniesz się na zawsze kimś innym, to równie dobrze możesz powiedzieć, że przegrałeś. Już nawet nie jesteśmy sobą, Wendy. Od jutra będziemy totalnie kim innym. Nie, ja dalej będę Wendy. Dalej będę lubić to, co lubię. Dalej będę nie lubić tego, czego nie lubię. Dalej będę mieć swoje wspomnienia, których nikt mi nie zabierze. Dalej będę was... Skąd wiesz, że nikt ci nie zabierze? Bo je zapisuję. I nawet gdyby próbowali, to je sobie odnowię. Poprosiłbym Wendy na rzut na opanowanie i determinację. Czy depresja Gabriela wydała się też Wendy? Jeszcze raz, opanowanie i determinacja. Jeden sukces. Czy chciałabyś to przerzucić? Mogę. Okej. Dwie kości możesz przerzucić, A, no okej. bo nie jadłaś. Ale uznaję pierwsze dwa. Okej, czyli to są 3 sukcesy. Twoje słowa mają rezonans jednak w pozostałościach duszy Gabriela na tyle, że pozwolę wam odnowić 1 punkt siły woli dla obojga. Co prawda zużyłaś teraz punkt siły woli, żeby to zrobić, ale przynajmniej twój przyjaciel. Jesteśmy na 0. Czyli jestem na 0, tak? Czy jestem Jesteś na 0. Tak. Ja też. Przyjechał autobus, zabrał was. Płacimy za bilety. Ja płacę za bilety te 12 Nie zł. widzisz nikogo w autobusie poza kierowcą. Po co wydawać pieniądze? Płacę. I tak. Okej. Dojeżdżacie i wysiadacie na przystanku
Wilanowa. Koło was jest duży cmentarz. Wiecie, że z tyłu jest właśnie ten pałac. Tak? Pytanie, bo zapomniałem powiedzieć jedną rzecz. Czy ja mogłem się w trakcie tego przebrać w tą koszulę Jakuba? Tak. Dobra, to mam lepszą koszulę na sobie. A tam starą gdzieś wywaliłem po prostu. Okej. Ja patrzę w stronę cmentarza i chcę użyć umiejętności Sense the Unseen. Okej. Poproszę cię o test. Okej. Na co mam rzucić? A nie, przepraszam, twój głód za to nie... Nie, to jest darmowa Nie. umiejętność. Okej. Dobrze, ale ze względu na to, że nie jesteś na samym cmentarzu, poprosiłbym cię oczywiście narzut na spryt oraz na spostrzegawczość. Bo jesteś kawałek, więc z takiego dystansu. Nic ci nie mogę powiedzieć. 0 sukcesów. No cóż, w takim razie kieruję się w okolice umówionego miejsca. Czy no tak. Ja się idę za nią, ale trzymam się z tyłu. Leonie, czy ty się zamierzasz wybrać do tego pałacu również? Wiesz, że tam się też. mogli kierować. Okej, Też. czyli złapałeś przeciwlegle autobus w tym samym czasie i czekałbyś w okolicach autobusu na nich? No, myślę, że Jesteś po przeciwległych stronach, ale wiesz, jak są ubrani. Wendy łatwo zauważyć. Ja jestem inaczej ubrany. Tak, ty jesteś, to prawda. Ale widzisz ich po drugiej stronie ulicy. Oni cię nie zauważają na razie, bo Wendy kieruje swój wzrok bardziej w stronę cmentarzu, który jest na północy. macham tak bardziej do nich. Otoczenie to wilanowska pseudoplaża, jakiś plac zabaw dla dzieci, wybiegi dla psów. Stare miejsca. Dawny budynek, który pełnił funkcję peronu kolejowego. Dawno temu zamknięty, przerobiony na pocztę, a teraz stoi nieużywany. Dawna konstrukcja z początku ubiegłego wieku. Ładna, ale zniszczona. Leonie, można przyznać, że w tych okolicach czujesz piękno tego miejsca. Jest naprawdę ładnie, jest to zadbane. Nie tak jak tamte bloki, szare, niekolorowe. Wszystko jest tutaj wyłożone jakby cegłami, dachy, wszystkie są pomarańczowe, trochę restauracji. Trochę tam ludzi jest na grillu w kuźni wilanowskiej. Łapiesz ich? Bo ich widzisz od tyłu. Przechodzą na drugą stronę. Ja się trochę cofam do Gabriela. I zatrzymuję go. Jak wam poszło? Mam nadzieję, że lepiej niż mi. Cudownie. Gabriel. Nie. Gabriel. Co? Pamiętasz, jak ci mówiłam, że nie wiem, jak się zachowywałam przedtem? Nie wiem, czy się zachowuję tak jak teraz, czy byłam zupełnie inna. Co? Spokojnie. I tak jak Im, kładę rękę na ramieniu. Kontaktujesz się z Leonardem? Właśnie chciałem Z Leonardem. To jest jej chłopak. Tak, z Leonardem. nie zauważyłem go na początku. Nie ma go Nie. tu na razie. A, Nie. kurna, myślałem, że to mnie też. Nie. Co mu piszesz?
że jestem na miejscu. Ale nawiązałem Ale kontakt. nie powiedziałaś, gdzie się spotykacie. Powiedziałam, że mu piszę. Powiedziałaś potem, że się wstrzymujesz. Okej, no to w takim razie piszę mu, że... Piszę mu lokację, w której jesteśmy i... Jesteś tutaj, spacerujesz, jesteś koło kościołu świętej Anny, dalej jest Muzeum Potockich w Wilanowie, a także grób Jana III Sobieskiego. Okej. Możesz też umówić się z nim na przykład przy wejściu do parku. Przy wejściu. Ale wiesz, że park jest zamykany na noc. Dlatego chcę się umówić przy wejściu. Dobrze, Leon. wmyjmy się może wyjściami. Kto zaczyna? Ha? Może nie tutaj. Nie tutaj. Dokładnie. Dobrze. Ja zaraz mam spotkanie i chcę, żebyście się trzymali trochę dalej, Będziemy- ale miejcie mnie na oku, gdyby ktoś coś miał robić niebezpiecznego. Myślałem, że będę robił za przyzwoitkę u córki, nie u jakiejś znajomej. Co masz na myśli? No nic, no taki żart. Przyzwoitka. Czemu przyzwoitka? Bo twój chłopak, prawda? Nie, to mój brat. Twój brat. Tak. Przez chwilę bałem się, że masz chłopaka. Nie mam. Leonard O. to mój brat. Okej. Jest- Wybacz w takim razie. Nie szkodzi. Jest mi po prostu bardzo bliski. I... No... Z takim nadopiekuńczym starszym bratem. Tylko nie przedłużaj tego spotkania, jeśli jakby zostawiamy jakiś zapach czy coś, to lepiej, żeby Czy- to było jak najszybciej. Czy mogę wyczuć, czy ona kłamie? Czy ja chciałbym poddać wątpliwość. Dobrze. To byłoby... Jeżeli chcesz wyczuć, jest to twój spryt plus twoja Intuicja? intuicja lub też no myślę, że intuicja będzie tutaj najlepsza versus manipulacja od Wendy i przebiegłość. Jeden sukces. Mówi prawda. Tak Wierzysz więc... Mhm, tak. O, bałem się, że masz chłopaka. Nie mam. Już nie. I ten... No dobra, to idź się z nim spotkaj. Będziemy pilnować. Taki jest plan. Was. W razie gdybyś coś wyczuła, to krzycz. Co jak niebezpieczeństwo w sensie. Jakkolwiek, albo. Może postaraj nie mieć się tych swoich wizji. Przednich. Tak jakbym to kontrolowała. Spokojnie. No i idę. Jakby oddalam się od nich. Jednak, kiedy oddalasz się, to zwracam się tak do Gabriela. A dobrą i złą wiadomość. Zauważ, że jestem w innej koszuli. Tak by the way. I w tym momencie też kontaktuję z tobą wzrokiem. Się oczy do oczy. Mam okulary założone. To jest założone okulary, bo mnie boli głowa po prostu, jak mam cały czas ten. Okej. To nie kontaktuję oczami. Wolisz najpierw dobrą czy złą? Dawaj dobrą, bo ja mam tylko złą. Nie jestem już tak bardzo głodny. No, to jednak mam dobrą. O. Widzę, że nie próżnowaliście. A zła? Chcesz usłyszeć złą?
No dawaj. Jest możliwe, że jestem poszukiwany. O! To jest trochę vice versa. Muszę szybko zniknąć. Chociaż to Spokojnie. Jutrzejszej nocy teoretycznie jeszcze nie będzie. Nadal sądzę, że ciała byłyby bardziej adekwatne i szybciej usuwające nas stąd, ale ale z ciałami jest problem z DNA. Bo to sprawdzają zawsze w laboratoriach. tego, no tak. Kiedyś było łatwo, można było podrzucić ciało, nikt się nigdy by nie skapnął. Może Camarilla ma rację, że odrzuca całą technologię. Odrzuca, a Gacek napisał maila. Kto wie? Może normalnie wampiry pisałyby na Snapchacie. Tak, tam się wiadomości nie zapisują. Chciałbym zobaczyć, która jest godzina. Pierwsza 47. Może zdążymy jeszcze zrekrutować kogoś tam, czy to zadanie od Gacka. Mam nadzieję. Czy my nadal mamy jakby Wendy na widoku? Dobra. Leon napisał ci, że... Leonard napisał ci te imiona. Nie wierzę w to po prostu. Leonard napisał ci, że łapie Ubera i będzie za 5 minut. Podjedzie pod kościół. Czekasz na niego? Tak. Na kim się pożywiłeś, Leonie? A sprzedawczyni w papierniczym. Zapomniałem zalizać ranę. Ja prawie Myśli- też. Wendy mi przypomniała. I ktoś mnie widział wtedy. Teraz ściągam okulary. To chyba niedobrze. Mała dziewczynka. To już nieco lepiej. Dzieciom się zazwyczaj nie wierzy. Ale wciąż musimy być oboje, wszyscy. Musimy być bardziej ostrożni. Nie. Leonie, doceniasz, może to przez tą krew, którą wypoiłeś, ale doceniasz, jakoś to cię wszystko cieszy. Jest to ekscytujące. Czujesz tą ekscytację z tego wszystkiego, co się dzieje. W końcu nie jest nudno. W końcu nie ma tego samego, wiesz, studia, spotykanie się, ludzie są nudni. Jakby, Teraz coś jako- nowego. jako wampir możesz tyle robić. I mogę robić to wiecznie. Ty się tym zachwycasz. Nieśmiertelne, piękne oblicze. Na zawsze utrwalone. Widzę, że chyba każdy z nas ma inne podejście z nich i nie wiem, które ma najbardziej pojebane. Szukam teraz. To, że się tym zachwycam, udowadnia, jak bardzo przerażony jestem całą tą sytuacją. Szukam na siłę pozytywów. Widzisz kota czarnego, jak mac, który patrzy na ciebie,
kierował się troszeczkę w twoim kierunku. Ale nagle się napuszył i zaczął uciekać. Szczerze zęby. Jak syczy przez zęby. Ciekaw jestem, kto jest większym zwierzęciem. Ja czy on? Powiem ci to, co mi powiedział Andy. Wszystko zależy od tego, czy chcesz się z tym zwierzęciem stać. Dla mnie już chyba częściowo za późno. I zakładam okulary. Myślisz, że kogo mamy zwerbować? Nie mam pojęcia zielonego. Pewnie wampira. Tak, domyśliłem się, że spokrewnionego. Ale nowy, ktoś stary. Że chcą, żeby, nie wiem, ktoś do nas dołączył. Może jakiś anarchista przyniósł się z lewej strony. Myślisz? Zgaduję. Nie mam zielonego pojęcia. Martwi mnie, że cała ta strefa jest tak blisko mojego domu. Ty skąd jesteś? Pytasz mnie o miejscu moich urodzin? Czy tam, gdzie mieszkałem jeszcze Gdzie niedawno? mieszkasz? Gdzie mieszkałeś? Niedaleko Stegn, na Jerzego Bukowskiego. Na Alei Sikorskiego. Ale już nie mogę tam mieszkać, no. Tam cały czas mieszka mój wujek. Ile ma lat? Yy, 44. Zakładam, że to nie chodzi o Aleję Sikorskiego, która jest zaraz niedaleko. To jest jakaś Aleja Sikorskiego dosłownie z 20 minut. Nie, ciut więcej. Uber podjeżdża. Widzisz go. Twojego brata. Możesz nam opisać, jak wygląda twój brat? A, myślałam, że ty to zrobisz, tak jak w przypadku Gabriela. Mogę to zrobić. Ja jak widzę, że podjechał, bardzo zwracam uwagę jakby na nich. Koniec pierdolenia. Wysiada chłopak. Dosyć wysoki, szczupły. Czarne włosy. Długie naprawdę. Splecione w warkocz. Grube. Ma grube, gęste włosy. Również ma oczy bardzo podobne do Wendy. Ma trochę bardziej kwadratową twarz. Względem jej oczywiście. Jest ogolony na gładko na pewno. No. I ma na sobie skórzaną kurtkę, koszulkę jakąś z jakimś zespołem. Taką wyciętą troszeczkę, chyba własnoręcznie. No i ma spodnie zwyczajne, czarne, obcisłe dżinsy i buty takie z grubą podeszwą, też skórzane. Wybiega, rozkłada ręce do ciebie. Chce się przytulić. Ja tak walczę ewidentnie ze sobą, czy go przytulić, czy nie, ale koniec końców jakby przytulam go. Dosyć... Może nie tak mocno, ale tak trochę mocniej.
Jezu, ale ty krwią pachniesz. Co? Nic. To... Co się dzieje? Tak jak ci napisałam, Leo, muszę zniknąć. Muszę zniknąć, potrzebuję, żebyś Co masz na myśli? to, co powiedziałam, potrzebuję zniknąć i potrzebuję, żebyś nie szukał mnie. Nie kontaktował się, nie szukał. Tyle. A coś się stało? To ci twoi znajomi? Nie. Coś z Marceliną, z Damianem? Nie. Naprawdę. Ale dobra, Nie. ale o co chodzi? Jeżeli ktoś będzie mnie szukał, powiedz, że mnie nie ma. I nie wiem. Nigdy po prostu. Dobra, ale przejdź do tematu, dlaczego miałbym to zrobić? To jest dziwne Wiem. twierdzenie. Wiem. I nie mogę ci do końca powiedzieć czemu. Ze względu na twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo moje i po prostu nie mogę. Potrzebuję, żebyś... Słuchaj, jeżeli wiezisz komuś pieniądze, to mogę ci pomóc. No, coś tam mam. Wiem, że masz, ale to nie o to chodzi. No ale to o co chodzi? Jakie niebezpieczeństwo? Jakieś narkotyki? Coś się stało? Coś Nie, stalkerzy? nie, ja po prostu muszę wyjechać na trochę i tyle. Jakby nie możesz się ze mną więcej kontaktować, przynajmniej na jakiś czas, dopóki czegoś nie wymyślę. Ale wyjeżdżasz? Prawdopodobnie Dokąd? Leo, nie wiem. No ale, Nie Jezu, ale jeżeli coś ci się stanie, kurde, ja sobie tego nie wybaczę. Ja sobie tego nie wybaczę, jeżeli tobie się coś stanie. Nie rozumiem, o co chodzi. Wendy. Wyglądasz strasznie dziwnie. Co znaczy dziwnie? Nie wiem, coś w twoich oczach jest nie tak. Jakbyś postradała zmysły. Może postradałam, nie wiem. Wiesz, że ojciec może ci pomóc. Nie może. No wiesz, Nie może. przecież wystarczy nie tylko może. poprosić. Nie może się o tym dowiedzieć. Jesteś To- już to dorosła, mu przecież cię nie zamkną. Złamie serce, nie może się o niczym dowiedzieć, nie wiem, co się ze mną dzieje. Jakby... Leonard, posłuchaj mnie. Potrzebuję, żebyś... Tak jak mówię, jeżeli Marcelina będzie mnie pytać, jeżeli Damian będzie mnie pytać, nawet Sylwia, jeżeli będzie pytać, powiedz im, że nie żyje, nie wiem. Wymyśl coś. Naprawdę uderzyłaś się w głowę? Nie wiem, skąd w ogóle masz takie pomysły. Leonard, to ważne. No, To dla waszego ale bezpieczeństwa. zastanów się, o To co mnie dla- prosisz. Przemyślałam już to i to jest dla waszego i mojego bezpieczeństwa i dobra i Nie możemy iść na policję? nie, Dlaczego? bo to bardziej skomplikowane niż myślisz. Kurwa, czy możesz przejść do rzeczy? Nie Leonard! rozumiem, o co ci chodzi. Jest zdenerwowany. Widzisz, że w nim gniew. Jakby on się nie denerwował. O nie, on się prawie nigdy nie denerwował. Nigdy. Nawet tego momentu, kiedy porysowałaś mu jego winyla, bo nie wiedziałaś, jak się zakłada igłę na Zawsze, urząd. zawsze miał do mnie cierpliwość, zawsze był najspokojniejszą osobą. Ja Jasne jak jest. widzę, że on na nią krzyczy, to tak trochę jakby tak
Tak staję prosto na nich i tak czekam z założonymi rękoma, jak się sytuacja rozwinie. Leonard, co w ciebie wstąpiło? To Ale- jest... Ja rozumiem, że tego nie rozumiesz, ale i nawet nie proszę cię, żebyś to zrozumiał. Bo to jest chore, co się dzieje, ale zrozum i zaufaj mi. Zaufaj mi, tak jak zawsze mi ufałeś. To dla twojego bezpieczeństwa i to dla twojego Słyszysz? dobra. Słyszysz, że jego bicie serca nie jest rytmiczne. Jakby miała rytmie, czy... Było mocno. Leonard, dobrze się czujesz? Widzimy się po 2 dniach. Twoja przyjaciółka do mnie pisała, twój przyjaciel do mnie pisał. Rodzice już wiedzą, że ciebie nie ma. A ty mówisz po tylu dniach, że spotykamy się i żebym o tobie zapomniał i nikomu nie dawał znać. Wendy, czy ciebie pojebało? Leonard, Nigdy nie przeklinał. Nigdy. Leonard, uspokój się. Proszę cię. Wiem, że to jest trudne. Wiem o tym. Ale musisz mi zaufać. Kocham cię i nie wiem, co robić, dlatego się do ciebie zwracam. Bo jesteś jedyną osobą, której ufam. Jesteś jedyną ostoją normalności w moim życiu. Proszę cię, zaufaj Ma mi. perswazję. Będzie potrzeba sporo sukcesów do tego. Mogę użyć siły woli? Czy Możesz, tyle możesz, wystarczy? możesz użyć. 3 kości? Mhm, zgadza się. Cztery sukcesy zatem. Wendy, to jest coś absurdalnego. Mogę to porobić parę dni, ale do kiedy? Nie wiem. Nie wiem, Leonard. Ale chodzi o twoje bezpieczeństwo. Twoje przede wszystkim. Ale I nie mów nikomu, że się widzieliśmy. Ani że ze mną pisałeś. Najlepiej zmień telefon i numer. I ja też zmienię i nie wiem, zostań u jakiegoś kolegi albo koleżanki na parę dni. czy możesz mi powiedzieć chociaż, gdzie będziesz w razie wypadku? Jak się z tobą skontaktować? Będę na pewno w Warszawie. Znaczy, nie wiem czy na pewno, ale postaram się zostać w Warszawie. Ja potrzebuję jakiś adres. Jak się z tobą skontaktuję? Jak na razie zmień numer. W razie czego, nie wiem. Coś wymyślę i dam ci znać. Okej? Ale jak mi dasz znać? Ja muszę wiedzieć, co z tobą, żeby móc się kryć, żeby być spokojnym, żeby spać normalnie. Nie jesteś moją dziewczyną, nie wiem, nie jesteś moim przyjacielem, jesteś moją rodziną. Jak mam stracić własną siostrę? Jak mam pozwolić ci odejść? Jak byś zareagowała, gdybym ja do ciebie z tym przyszedł? Nie tak samo jak ty. Ale właśnie dlatego, że jesteś moją rodziną i wiesz, że jakby... Nie wiem, wiesz, że jesteś jedną z najważniejszych osób w moim życiu i wiesz, że to się nigdy nie zmieni i
nie wiem. Wymyślę coś, obiecuję ci. Obiecuję. Wendy, ale z czym jest problem, do cholery? Nie możesz wiedzieć. Im mniej Ale wiesz, dlaczego? bo to jest skomplikowane. Im mniej wiesz, tym lepiej. Wiem, że to jest szalone, ale musisz mi zaufać. Wyciąga rękę, żeby dotknąć twojego policzka. Pozwalasz mu? Trochę się odsuwam. Jakby O co chodzi? używam Blush of Life, żeby moja skóra była cieplejsza i wtedy mu pozwalam. Rzuć proszę na głód. A może jego? Wydaje się niezłym wariatem. O! Masz teraz ile? 3 czy 4 głodu? 4, uciekam. O. Uciekam. Wendy! Zaczyna cię gonić. Zamierzasz uciekać? Tak, ale nie nadludzko. Okej. Ja kieruję się szybkim chodem w jakby ich stronę, żeby im przeciąć drogę. Ja tak samo udaję, że rozmawiam z... Próbuję Rzuć wpaść, proszę Wendy na zręczność. próbuję Ja również przypadkowo będę rzucił. wpaść w Leonarda. Także A wiesz, ja że, tak- że biegnę i o, przepraszam. A ja udaję, że tak rozmawiam z Gabrielem. Oj, no i wtedy oni strzelił. Wyprostował się i strzelił taką bramkę. Ja To sukcesy. strzelił tą bramkę. To było... Zero sukcesu. Okej. Łapię cię za ręce. Czemu jesteś taka zimna? Wyrywam się i uciekam dalej. Jakby Trzymacie. Siła plus... nie masz wysportowania, więc... Możesz maksymalnie 2. Ale on ma trochę jej więcej na pewno od ciebie. Son. ja zwariuję. Minus 3 jeden. sukcesy. 3 sukcesy. Łapie cię tak, że cię nie wampir puści. przegrywa z człowiekiem. Bo Wendy nie zamierzał użyć nadnaturalnej siły, więc... Złapał cię, trzyma cię przodem za oba ramiona. Co robisz? Czemu Daj- uciekasz? Muszę. Leonard. To dla twojego bezpieczeństwa puść mnie. Czy którekolwiek z was się wtrąca? Jeśli widzę, że ją zatrzymał, to Trzymają. stoję blisko, ale tak, żeby... Próbuję stać blisko, ale tak, żeby nas nie widzieli. W sensie, żeby on nas nie widział. Musimy zareagować. Poczekaj. To jej sprawa. Póki nie robię jej krzywdy. Ona próbowała uciekać. Spokojnie. Coś się dzieje tego. Czy możemy wyczuć, że ona jest głodna, po ruchu, w tych oczach, po czymś? No, zdecydowanie, jeżeli cokolwiek ją pchnie dalej, to równie dobrze może wgryźć się i zabić własnego brata. Dobra, udamy, że myślimy, że ją chce zgwałcić czy coś, po prostu go odstraszymy. Dobra. Ja idę normalnie tak. Tylko tak. Przecież Ja możemy o tym zakładam okularki. porozmawiać. Wytłumaczę ci to, ale musisz mnie teraz puścić. Po prostu muszę już iść. Zmierzam w jego... Ja chcę iść tak, żeby ona nas widziała. Żeby to nie było tak, że my się nagle pojawiamy z dupy, nie? Ona jest plecami do was, więc was nie widzi. Kurwa. Ale dobra, i tak idę zrelaksowany. I kiedy Proszę. jestem tak od niego metr, próbuję z nim nawiązać bezpośrednio kontakt wzrokowy i rzucić przerażające spojrzenie. Nie skupia się na tobie. Nie jest tą zainteresowany. Przepraszam, Jest skupiony na swojej siostrze. wszystko w porządku. O co chodzi? Tak, oczywiście, że tak. Proszę cię, Leo. Panienko, A nie, to robię takie hej! I wtedy patrzę mu prosto w oczy. Jesteś pewien, że chcesz to zrobić. Tak. Okej. Patrzę, czy ja to widzę? O, Na głód rzucam.
O Boże, będzie kolejny bo ty się pożywiłeś. Nie, on się pożywił, to luz. Ale się No. pożywił. Ja mam 3 teraz. Trzymasz? Teraz mam 3, no. Kurwa, to ja tu stoję najlepiej. The most insane is the most sane. Dobrze, więc oboje będziemy musieli w tym przypadku rzucać. U ciebie to jest charyzma plus prezencja, a u mnie to jest composure i resolve, czyli wiadomo, Opanowanie i... opanowanie, tak. I determinacja. Czy ja mogę powstrzymać Leona jakoś? Możesz. 4 sukcesy. Ile? 4 sukcesy u mnie. Jebany, dobry jest. Jebany. No To jest kurwa, samo. nie jest człowiekiem, nie? Tyle samo sukcesów. Czyli wygrywasz. Eee, Sprawiasz, że Leonard jest przerażony. Jest przerażony, jakby zobaczył największe zło, największy strach. Jeżeli strach miałby oczy, byłbyś właśnie strachem. Spojrzenie sprawia, że puszcza Wendy, zaczyna krzyczeć w niebo głosy. Przerażony, Leonard, czuje się Leonard, jakby obdzierali z niego skórę. Rzuca się do ucieczki, przewraca się o ławkę, uderza się w piszczel i zaczyna zwijać się z bólu psychicznego, który zadałeś mu tym spojrzeniem. Cierpi i nigdy nie zapomni tego, co się teraz wydarzyło. Nie zapomni traumy, którą czy się ja mu mogę nabawił przez to. wymazać pamięć? Możesz spróbować. Czy to zadziała? Próbuję sprawić, żeby zapomniał, że widział Leona. Ze względu na to, że nie jest osobą spokojną teraz, ze względu na to, że został wrzucony w taki stan, będziesz potrzebowała rzucić na to. Okej. Czyli z twojej strony to jest charyzma plus dominacja kontra mój spryt oraz determinacja. Co to na 2 I sukcesy? 1 sukces. Okej, to mam 2. Co mu mówisz? Leonard potrzebuje, żebyś właśnie zapomniał o tym, co zobaczyłeś. Spokojnie. Spokojnie. Ściągał okularki i podaje Leonowi, żeby założył. Co się stało, Andy? Biegłeś za mną i przewróciłeś się. Wszystko okej? Wszystko w porządku, też widzieliśmy jak się pan przewrócił. Ej, ty potrzebujesz sam. W miarę w porządku. Cholera jasna. Jedź do domu. Wendy, Odpocznij, proszę. Wendy, muszę ci coś powiedzieć. Okej. Sam jestem w tarapatach. Leonard, co się dzieje? Mam trochę problemów. Sercem? Nie. Zacząłem... Ostatnio trochę poimprezowaliśmy. I... Bierze swoją rękę, podnosi, podciąga rękaw i widzisz takie 3 miejsca po wbiciach. Ja się kurwa zabiję. Wendy, przepraszam. Wiem, że to nie jest dobry moment, ale nie możesz teraz zniknąć. Wendy potrzebuje pomocy. Po prostu kłócam przy nim i go przytulam.
Zaczyna płakać. Głaszczę go po włosach. Tak po głowie. Jeszcze raz w życiu widzisz go w tak opłakanym stanie. Widzisz, jak jest bezsilny, bezbronny. Nie jest twoim starszym bratem w tym momencie. Jest osobą, która potrzebuje wsparcia emocjonalnego i mentalnego. Rozglądam się, czy jakby ktoś próbował podejść, jakby przeszkodzić im to, żeby ich odgonić. Wendy, przepraszam. To ja przepraszam. Proszę cię, nie znikaj. Po prostu poznałem parę osób, wiesz. I na początku Kto to jest? będziesz zła. Kto to jest? Nadal obserwuję Wendy, że gdyby coś jej strzeliło, to Zacząłem znowu spotykać się z Łucją i Nie. wiem, nie wraca się na stare śmieci, wiem. I po prostu próbowaliśmy różnych rzeczy i tak wyszło. Gdzie ją znajdę? Nie wiem. W sensie, gdzie teraz mieszka? Nie pamiętam dokładnego adresu. Gdzieś w centrum. Okej. Prześlij mi go potem SMS-em. Zrób Dobrze. tak, jak ci mówiłam, z numerem telefonu. Prześpij się u jakiegoś kolegi. Nie spotykaj się więcej z Łucją. Zmień numer telefonu. Ja też to muszę zrobić. Chyba powinienem odezwać się do ojca. W jakiej Ale boję sprawie? się. Z tym, co się zaczęło dziać u mnie. Szepczę mu, tak żeby oni nie słyszeli, bo nie wiem, czy dalej stoją, czy nie. Pomogę ci z tym, nie zostawiać. Ale to musi być zachowane w jak największym sekrecie. Obiecujesz? Łapię go za mały palec. O ile ty obiecasz, nie puszczam, trzymam go za ten palec. O ile ty obiecasz, że będziesz mnie traktował, jakbym nie żyła. Nie chcę słyszeć takich słów. Okej, jakbym zniknęła, po prostu jakbym się zapadła pod ziemię. Mój kumpel nie żyje. Przedawkował ostatnio. Nie chcę słyszeć o śmierci, rozumiesz? Nie będziesz brać tego świństwa więcej. Załatwię to. Ej. Dzwonię do Tomka i sprawdzę, czy mogę u niego spać. Okej. No Ale muszę być z tobą w kontakcie. Zostaw mi cokolwiek, maila, cokolwiek. Mogę się z tą kontaktować? Przez Facebooka, przez maila, przez, nie wiem, gadu, przez co chcesz. masz mojego maila i na razie to tyle, ale utrzymaj to w jak największej tajemnicy. Okej, dobrze. Przynajmniej na razie. czy my to słyszymy? Ja nie Ty słyszę. tak, Leon odszedł. Obiecaj mi. Obiecuję ci. Jedź do domu teraz i tak jak ci mówię, Zamówię Ubera i jadę. Przejdę się tam. proszę bądź ostrożny. Proszę. Zbłądziłem siostro trochę. Pogadam sobie z Łucją. Ale Pogadam sobie z Łucją i nawet nie myśl, że tego nie zrobię. Nie wierzę, że znowu zacząłeś się spotykać z tą suką po tym, co ci zrobiła. Zawiodłeś mnie, Leonard. Ale to nie jest teraz moje największe zmartwienie. W każdym razie
jedź teraz do domu. Nie powinnaś mnie oceniać w momencie, w którym przychodzisz i mówisz mi, że mam traktować się, jakbyś nie żyła. Tylko przy innych. Po prostu bądź bezpieczny. To jest teraz najważniejsze. Masz być bezpieczny. Przytulisz mnie na pożegnanie? Przytulam cię teraz, głuptasie. I przytulam go trochę mocniej. Leonard odszedł w mrok. Odprowadzam go wzrokiem. Dociera, ale widzisz tam pomiędzy domkami, że dociera do ulicy i faktycznie coś wstukuje w telefon. Patrzę się na Wendy. Ja mam to w dupie, ja zmierzam do najbliższego przystanku. Gdzie idziesz? Do przystanku. Wendy! Idę na przystanek. Nie widziałeś jeszcze Wendy w takim wkurwionym i zarazem zrozpaczonym stanie. No. Jakby jej aura jest przerażająca. Leon, chodź, złapiemy ją. Dosłownie. Może wynajmę hotel. Ty Dzisiaj. wynajmiesz hotel. Co? Jaki hotel? Ten stan, który wpadł ten Leonard. SMS-a dostaje Wendy. Czytasz go? Tak. Od prezydent. Napisane jest prezydent po prostu. Okej. I jest napisana wiadomość: C nie lubi na siebie czekać. Gość zna się na wszystkim związanym z mediami. Nie topesz na koniec. Weźmy tą Łucję. Urwijmy jej głowę. Weźmiemy. Nabijmy ją na pal. Pamiętasz ten film z Wladem Palkownikiem? Nabijajmy ich. Wszystkich. Na pal. Nabijmy ich. Na pal! Każdego wroga. Na pal! Na pal! Tak ją chcę złapać za ramię. Od tyłu. Wendy! Na pal! Taki pan. Leon, ty ich słyszysz. W sumie Wendy trącą się na pal. Ja wracam, jak on odszedł, Leonard, to ja wracam do nich. No jaki Dostałam pan. SMS-a i pokazuję mu. Co tam było, że C nie lubi na siebie czekać? Kim do cholery jest C? Camarilla? Chodzi im, że mamy się pośpieszyć? Chyba. Tym zadaniem. Więc wyjedźcie, ja jadę teraz do centrum. Nie jedziesz do centrum. I jadę do centrum. Wendy, wiemy w jakim jesteś stanie. Nie jedziesz do centrum. I wypiję ją do cna. Nie jedziesz do centrum. Nie Czemu jest... chcesz jechać do centrum? Mam tam osobę, z której chcę się pożywić. Wendy, dobrze, pożywisz się, ale nie sama. Nie w takim stanie. Właśnie, że sama, bo to jest moja sprawa i wypiję ją do zera. Samo dobrze wiesz, że nie należy wypijać nikogo do zera. Nawet Nie ja ob- to wiem. Nie obchodzi mnie, co się z nią stanie. I nie z tą... Wendy, Nie z nią. wykonamy zadanie do Camarilla i Dobrze, wszyscy wykonamy tam pojedziemy. Okej. Ale potem jadę do centrum, Jedziemy, ale ja ją wypiję. ale nie do cna. Możesz wypić ją więcej, ale nie do cna. Jeśli już tak naprawdę ci na tym zależy. Widzę, że każdy z nas chyba hipokryta na swój sposób.
robi jedno, a mówi drugie. Co gdyby chodziło o twoją żonę, Gabriel? Nie wiem. Ale jak na razie o nią nie chodzi. To z Leonem? Ja... Masz wrażenie, że się pożrą. Masz wrażenie, że niedługo sobie skoczą kurwa do gardeł. I tyle będzie z waszej wieczności. I zostaniesz z tym wszystkim sam. Próbuję... Au. Używasz A? Nie działa to na nich. Bardziej na mnie, dla siebie zwiększył sobie pewność siebie tym Okej. swoją... Posłuchajcie. Priorytetem jest zadanie. Zadanie, które wykonamy, które zostaliśmy od Camarilla, jest ważniejsze od zadania, które same sobie daliśmy. Nie wiem, od kiedy pracuję dla Camarilli. Chciałam poznać obie strony medalu i mówiłam o tym od samego początku. I nigdy nie mówiłam, i nigdy się nie zgadzałam na pracę dla Camarilli. Dobrze, ale jak na razie nie znamy drugiej strony medalu. A jeśli chcesz iść tam i szukać jakiegoś zbłąkanego kurwa wampira, to proszę bardzo. Chciałabym zmusić się do wizji na temat Leonarda. Jakby myślę o nim strasznie intensywnie. Niestety nie mam kawałka ubrania ani niczego takiego, ale chcę się zmusić samym myśleniem do tego. Zatem poproszę cię o rzut na opanowanie i determinację. Nie będziesz mogła przerzucić tego rzutu. Nie jesteś w stanie skupić się na jednej osobie i zdobyć konkretną wizję na temat konkretnej osoby, bo nie wiesz, jak twoje moce działają. Potrzebujesz Malkawiana, który będzie cię uczyć. Nie rozumiesz swoich mocy. Przychodzą nagle, chaotycznie i nie mają sensu w większości. Są po prostu jak Dobra, najnowsze seriale na Netflixie. Okej, wykonajmy zadanie dla Camarilli. tak. Czy jest tu jakiś autobus? Patrz, która Ja- jest godzina. Najpierw. Jest 2:43. Nie mamy za wiele czasu, mamy około 3 godzin. Po prostu wezwę Ubera Dobrze. i wzywam Ubera. Mhm. Uber podjedzie za 9 minut. Musicie wyjść w stronę głównej drogi, tutaj w Dobra. okolicy. To tam właśnie idziemy. Czy my wzięliśmy klucze od tego domku? Bo tak w końcu nie wiem, kto je ma. One są w tej kopercie, a koperta jest przy Wendy. Okej, no to ty je masz. Aktualnie w torbie. Dobra, Wendy. Dlaczego chcesz zabić jakąś kobietę? Dziewczynę. Bo na to zasługuje. Dobrze. Nie jest osobą niewinną, a z tego co słyszałam, mieliśmy nie zabijać niewinnych. Dobra. I wypiję Ale ją z co przyjemnością, żebyś wiedział. Co zrobiła? Że właśnie dlatego dostałaś tą moc. Żeby się na niej zemścić? O, chciałam. Chciałam od bardzo dawna. Naprawdę myślicie, że to jest narzędzie zemsty? Nie Narzędzie wiem. jak narzędzie. Sądzę, że każdy z nas już się gubi w swoich własnych myślach. Co Wendy z tym, co mówiłaś mi dosłownie parę godzin temu? To miało się tyczyć osób niewinnych. No nie o to mi chodzi. Chcesz Ja być o teraz to. wilkiem?
Chcę być teraz wilkiem. Chcę być teraz wilkiem i chcę dokonać zemsty za to, co ta osoba zrobiła mnie, mojemu przyjacielowi, mojemu bratu. Wyrządziła więcej szkody niż kurwa ktokolwiek na tym świecie. Więc co zrobiła? Jest złą Nie osobą. przekonasz mnie, jeśli Jest nie powiesz złą mi, co się osobą, stało. Zasługuje na to, żeby zdychać w męczarniach. Wendy, jeśli chcesz mnie przynajmniej przekonać, żeby z tobą tam pójść i ci na to pozwolić, to mnie przekonaj. Jak na razie słyszę tylko, że nie lubisz jej. Widziałeś, do jakiego stanu doprowadziła mojego brata? Chociażby to. Widziałeś, co miał na ręce. Widziałeś, bo stałeś przy mnie. Jest ćpunem? Pierdol się. I nie mów nigdy więcej taką mi. Nie, to było pytanie. Nie odpowiedź. Nie, mój brat nie jest ćpunem. Wrócił do niej, a ona jest najbardziej chaotyczną osobą na tym świecie. Sprowadza zniszczenie gdzie tylko stanie. Zniszczyła go wcześniej. Zniszczyła mnie i mojego przyjaciela. Nie masz Właśnie. pojęcia. Nie masz pojęcia, jakie piekło przez nią przeszliśmy. Jakie Damian przez nią przeszedł, jakie... Czemu Jak teraz nie ma wygląda? Game Mastera? Mam ważne pytanie do niego. Zaraz przyjdzie. Wendy, Game Masterze, jest ważne pytanie do ciebie. jeśli uważasz, że Wendy cały czas nie umarła, że cały czas żyje, Nawet żywa Wendy by ją zabiła. I Jakie chciała. jakie jest pytanie do narratora? Ponieważ pojawiło się imię Damian i czy ja, jak Damian miał u mnie praktyki, zauważyłem, że był jakiś okres, że było z nim coś nie tak? Na pewno. Rzuciłbym w takim razie zdecydowanie na inteligencję i spostrzegawczość. Haha, wreszcie. Wreszcie 7 kości. Zobaczę, jak nie będzie żadnych sukcesów. Zero sukcesów na 7 kości. Jest to zdecydowanie rekord skoczni. Chciałbym to przerzucić. Czyli przerzucam 6, tak? Nie, przerzucasz tylko 3. Aha, Siła woli daje wam możliwość przerzucenia 3 kości, które nie są Okej. kościami głodu. dobra. 10. Znaczy, kurwa, nadal 0. Zero sukcesów. Dobra, Nie. nie mam pojęcia. Ale możesz się zapytać, Wendy. Damian. Twój przyjaciel? Damian, mój przyjaciel. Student? Student. Dziennikarstwa, o ile pamiętam. Nazwisko? Kowalski. Z naszego rodziców? No, jest moim przyjacielem. Odkąd chodziłam, nie wiem, do liceum. Adam i Małgorzata. No, Twój przyjaciel był u mnie na stażu. mówił mi o jakimś stażu, ale... A jego rodziców znam tak naprawdę odkąd jestem w Polsce. Hmm. Co mu zrobiła? Niejednokrotnie złamała mu serce, chociażby. Do kogo ona w końcu była dziewczyną? Ich obojga. Jednocześnie. W pewnym momencie tak. Jak patrzę na Leona, Dzięki.
to normalne? Nie wiedzieli o Tych czasów. sobie. Czyli Nie zdradzała. Tak. Suka. Dobrze, najpierw misja dla Camarilla. Zastanowimy się, co z tym począć dalej. Znalazłem szpiega Camarilli. O, poleciał. Bo go odkryłeś. Słuchaj, Gabriel. Nawet gdybym nie była spokrewnioną, Co tu przyjeżdża? Dobry wieczór, proszę wsiadać. Hindus? kurwa, świetnie. Wsiadam. Ja też, do przodu jak zwykle. Ja do tyłu. Gdzie wstukałaś, że będzie kurs? E... Chwila, muszę... Na Służew miał być, na... Nie, na... Tak, służę w Tak. sonaty 6. I jak tam ciepła noc? Fajna, co? Dosyć chłodno. Chłodno, ciepła noc. Kto co lubi. To, co lubię. Mam okularki, żeby nie było, że zaraz kurwa gościu się wystraszy. Ja mam maskę. Aha, Coraz zimniej będzie teraz. A co z Leonem? To ja też wsiadam. No to proszę mówić, bo pojedziemy do ciebie. Tak, musiałem tym. Coraz zimniejsze będą teraz noce. i dłuższe. Długo się jedzie? Pytam się kierowcy. Nie, panie. To będzie z 10 minut i jesteśmy. A pieniędzy ile? Nie, Ile pieniędzy? 22 zł. A ma pan rozmienić? No coś tam może wyciągnę, ale Ja mam 12. Ja mam 102 w portfelu. kartą można płacić. Zapłacę kartą. Młodzi spokrewnieni poruszają się nocą ku pierwszemu celu Camarilli. Każdego opętało dzisiaj. Każde z was to odczuwa. Utrzymanie twojego umysłu na wodze jest ciężkie. We względnej ciszy i we względnym poczuciu obowiązku wobec Camarilli docieracie w to otoczenie. Płacisz kartą? Tak. Dobrej nocy życzę. Dobrej nocy. Bezpiecznej. miłej nocy. Wysiadacie. Co widzi? Jakie to jest miejsce dokładnie? Już sekundkę. Przepraszam, czy możecie przypomnieć mi, jaka to była ulica, bo nie mogę znaleźć? Sonaty 6. Okej, dziękuję bardzo. Okej, byłem bardzo blisko.
Widzicie wysoki blok. Jest to blok 12-piętrowy z małymi balkonikami. Dosyć wszystkie bloki w Warszawie są dosyć do siebie podobne. Ten jest taki, można by powiedzieć, w kolorach brzoskwini. Jego wystające segmenty są w takiej, bym powiedział, właśnie kolorze dojrzałej brzoskwini, a reszta beżowe, czy też takim, można to nazwać nawet kawą z mlekiem. Wszystkie balkony mieszkania wydają się być do siebie podobne, może z wyjątkiem tego, kto ma rower. Niektórzy zdecydowali się na zabudowę. Od tej strony, od której się zatrzymaliście, jest parking dla mieszkańców. I balkony przypominają jak kręgosłup troszeczkę, mają takie kręgi, bym powiedział. Są różne klatki. Nie wygląda na nic nadzwyczajnego. Szukamy chyba bloku numer 6. Jesteście koło... Jesteście koło bloku numer 8, więc przechodzicie tylko kawałek, dochodzicie do domofonów. Jest tutaj takie przejście pomiędzy blokami, dosłownie po środku tego wszystkiego. W prawą stronę widać mural. Mural artysty. To przedstawia? Mural artysty przedstawia mężczyznę w okularach. Na górze ma napisane Zdzisław. Po prawej stronie jest mężczyzna, cały na czarno. Tylko i wyłącznie czerń została wykorzystana. Jakby jego cień. Z ręką wystawioną do płótna z pędzlem, z napisem „Od lat malował śmierć”. Dalszy mural pokazuje rękę i napis „A gdy po niego przyszła, narysował ją kto inny”. Mural Zdzisława Beksińskiego. Nie wiem jak wam, mi to się natychmiast skojarzyło z wampirem. Ten mural. Wendy ma to wszystko totalnie gdzieś. Ona chce po prostu załatwić, co ma załatwić. Dość tematyczne, nie powiem, że nie. Miało być najwyższe mieszkanie, tak. Podobno Nawet- ostatnie piętro. Patrzę, ile jest pięter. 12. Ile? Podobno 12. Podobno dokładniej mówiąc, ostatnie piętro albo któreś. Czyli mamy po nocy pukać do ludzi i pytać się, czy Co Camarilla ich wezwała? To mogłoby zepsuć maskaradę. Nie mam pojęcia, co my mamy tu zrobić. Dobra, dzwońcie na ostatni możliwy numer, czyli 24, tak? Licząc, że są po 2 mieszkania na tym. Czy jest jakby taki spis osób, które mieszkają? Czy są takie są przy starych blokach? Czy świeci się gdzieś światło? O Jezu, w różnych mieszkaniach. Tak, ale na ostatnim piętrze. Nie.
Albo tak wam się wydaje. Nie widać dokładnie stąd, co dokładnie jest na 12 piętrze. Dobra, naciskam 24 po prostu. Zzz. Zzz. Nikt nie odpowiada. 23 w takim razie. Zzz. Zzz. Cisza. Ludzie śpią. To jest kurwa śmieszne, że mamy po prostu dzwonić. 22 w takim razie. Możesz napisać na ten numer, z którego dostałaś od jakiegoś prezydenta? Sprawdzam, czy mogę odpisać. Nie, widzisz tylko, że jest to prezydent. No to s- Dobra, zrobiliśmy co mieliśmy. Nie zrobiliśmy. Nadal nie zwerbowaliśmy tego kogoś. Drzwi 20. są w opłakanym stanie. Widać, że były wielokrotnie szarpane. Próbuję Da je się wejść, czy się nie da otworzyć. wejść? Czujesz, że troszeczkę ci pozwalają, ale musiałbyś szarpnąć trochę mocniej. To szarpie. Mocno? Nie tak, Zdecydowanie? żeby je... No nie tak, żeby je wyrwać, tylko Nie, no na nie o pewno to chodzi, żeby je wyrwać z No, zawiasów. tak, tylko o żeby to, je żeby... Mhm. puścił ten. Blokada. Widać, że zamek był parę razy naprawiany. No to szarpiemy. Otwierasz. Panie przodem. Chodzę. Też ja wchodzę. I chyba idziemy na jedno z ostatnich pięter. Albo Okej. po prostu rozglądajcie się. Szukajcie może nazwiska prezydent. Albo czegoś związanego z prezydentem. I wchodzimy. Na ostatnie piętro. No wchodzimy na samą górę. Schodami? A jest winda? I Windą. oczywiście. Ja idę schodami, bo chcę się rozglądać po jakby, czy nic nie ma takiego, wiesz, dziwnego, albo właśnie coś związanego z tym prezydentem. Teraz z nimi uśmiecha mi się wizja jechania tą obskurną windą. Oj. No, jesteście oczywiście osobami ponadnaturalnymi, ale myślę o tym, żeby wchodzić 12 pięter jest... Słuchaj, byłem przy 9 sportowany. dopiero ja się jako człowiek zasapałem, więc sądzę, że Okej. Byłem wysportowanym. Tak. Okej. Nie ma sprawy. Wendy? A ty? Jadę windą. Wyprzedzisz ich na pewno. Wyprzedzisz ich znacząco. Wchodzisz do trzęsącej się, klekoczącej windy, która już na tych wyższych piętrach, im wyżej jesteś, tym większe jest takie drgania, takie Ale dojeżdżasz. Winda pachnie szczynami psów. Widać, nie każdy piesek zdążył, zanim właściciel zjechał z takiego 12 piętra. Dojeżdżasz na 12 piętro, no i widzisz parę normalnych mieszkań. Ale Z nie, numerami 24, 23, 22. ale nie ma tam żadnych tabliczek z nazwiskami, nie? Jest parę, ale żaden nie wzbudza jakiegokolwiek twojego zainteresowania. Mało co teraz wzbudza. Za to jak wysiadasz z windy, Mhm. widzisz nad sobą, jakby wejście na dach, widzisz światełko. Światełko?
Jakby pomiędzy klapą od wejścia na dach widać na jego obrzeżach światło wydobywające się gdzieś z dachu, czy z czegokolwiek tam. To jest taka klapa, którą można otworzyć. Takie wejście na dach. Mhm. Otwieram to i... Should I do this? Jest to naprawdę wyżej od ciebie, więc musisz skoczyć, złapać się tego, żeby ściągnąć taką drabinkę. Zrobię to. Dobrze, rzuć proszę na zręczność i powiedziałbym na zręczność po prostu. Przydałoby się, żeby ktoś cię podsadził. Ciężko jest tak podskoczyć i się ładnie złapać. Tak, Myślę, łapiesz że- jedną ręką, ale za mało. Wy dobiegacie już w tym czasie, więc... To widząc, że Wendy próbuje dosięgnąć do drabinki, też próbuje podskoczyć i ją przyciągnąć. Nie pomagasz jej, chcesz zrobić to sam. W sensie, zależy czy na cały czas to próbuje zrobić. No tak. No Okej, tak. no to podsadzam. Okej. Wendy, potrzebujesz pomocy? Jak już tu jesteś? Podam pomocną dłoń. Pomocną dłoń? W sensie podsadzasz ją. A, myślałem, że splotę ręce i ją podsadzę jakby. Że mnie tak złapie Jak chcesz. No, dobra. Ja jestem tylko narratorem. Jeśli myślałem, żeby tak, wiesz, splać ręce i żeby za nogę jej podnieść, no? W sensie, Nie że... po dżentelmeńsku, rozumiem. Okej, łapiesz, wysuwa się drabinkę gdzieś tak od wysokości 1,5 metra metalowa, na którą możecie złapać i zacząć się wspinać do góry. Robię to. Okej. I w momencie, jak już tam będę, chcę się zachowywać cicho. Ja wchodzę jako ostatni po tej drabince. To ja wszedłem jako drugi, czyli odwróconą kolejnością wyszliśmy. Co do nas czeka na dachu? No więc na dachu słyszycie głosy jakby z radia. Z drugiej strony słyszycie jakby dźwiękowość, fonetykę ogólnie takich starszych filmów. Brzmi jak jakiś horror puszczony. Jak weszliście tutaj, widzicie taką dobudówkę. Może wcześniej była tutaj suszarnia, ale teraz ewidentnie została zamieniona na coś innego. W środku LEDy są przy oknach. Okna są pomalowane na czarno i widać trochę śmieci pozostawionych koło drzwi. Drzwi są bardzo takie proste, bardzo podobne do takich, które mamy w klatkach schodowych. Po prostu takie zastępcze, nie jakieś takie jak od jakiegoś mieszkania typu solidne, dębowe, jakieś Gerdy czy innych takich firm, które tworzą naprawdę potężne drzwi. Nie. Co robicie? Ja bym chciał się rozejrzeć dookoła, coś popatrzeć, co są na przykład za śmieci, czy nic innego na dachu nie ma. Chcesz zobaczyć, co to za śmieci, tak? A te dźwięki filmów to dobiegają z tej przybudówki właśnie? Okej. Nie wiem, to
po cichu, cały czas jakby zachowując ciszę, chciałem podejść bliżej. Albo nie, albo chciałbym wyostrzyć swoje zmysły za pomocą umiejętności wampirzej. I usłyszeć, czy słyszę kogoś lub coś. Jakie umiejętności wampirzej? No, wyostrzone zmysły. To mów, proszę. Dobrze, no to poproszę o rzut. Już. Na bazie słuchu, wzroku? Słuch, ja chciałem właśnie sprawdzić, czy Mhm. usłyszę coś więcej, jeśli wytężę swoje Czy to będzie... Dodajesz wszystkie rzeczy z tego, z Auspexa do tych rzutów na skupienie się. Znaczy na percepcję różną, więc proszę cię zatem o takowy rzut. percepcję? Na spryt. Spryt oczywiście, spryt, spostrzegawczość i dodajesz do tego Już mam. nadwrażliwość po prostu. Jak tutaj dziwacznie. 6 sukcesów. O Jezus Maria. Słyszysz osobę, która zdecydowanie jest w środku. Prawdopodobnie siedzi, nie słyszysz jej oddechu, ale słyszysz, że porusza się na jakiejś takiej skórzanej kanapie. Słyszysz bardzo głośno ten film, radio i wszystko, aż się uszy trochę bolą. Wszystko wydaje się takie głośne. Wiesz, że na pewno jest tutaj tylko jedna istota, ale nie ma bicia serca. Nasz cel... I brzmi, jakby coś siorbała. Chyba spotkaliśmy nasz cel w czasie posiłku. Na pewno nieumarły jest w tej przybudówce. Coś pije. Chciałabym użyć umiejętności Silence of Death. Cisza zmarłych, tak to mogę przetłumaczyć. I chcę zobaczyć, czy jestem w stanie otworzyć drzwi. Czy są zamknięte na klucz. Są otwarte. Duża ilość dźwięków wypada w momencie, w którym otwierasz drzwi. Widzisz przed sobą dużą, dwudrzwiową lodówkę. Po lewej stronie widać jakieś nożyki, Marcia, jesteś jakieś na narzędzia. wizji. Otwierasz drzwi i widzisz przed sobą dużą, dwuskrzydłową lodówkę. Po lewej stronie są jakieś nożyki, zwyczajne przybory do jedzenia. Już jak zerkasz okiem, widzisz całe regały, po prostu regał za regałem, płyt, winyli, kaset, magnetowidów, DVD, wszystkiego, po prostu wala się, to są stosy tego wszystkiego. Widzisz, że mieszkanie jest dziwnie urządzone. Na tyle, co weszłaś, jest tam zlewik. Nad mieszkaniem były też różne anteny. W ogóle tu wszędzie są oczywiście anteny na dachu, bo wiadomo, się odbiera. Słychać głośno po prostu telewizor i zdecydowanie... Słychać za ścianą telewizor i zdecydowanie ktoś się śmieje. Co robisz? Co robicie? I ja dalej utrzymuję Silence of Death, tak żeby nie było słychać moich kroków.
te śmieci to jakieś zwykłe, czy... Nie, niezwykłe. Dużo opakowań foliowych, widzisz jakieś ceny 19,99, jakieś czasopisma, jakieś rzeczy, nie wiem, pisane, dokumenty, jakieś recenzje. I widzisz, najdziwniejsze z tego wszystkiego, widzisz worki transfuzji krwi. No to chyba mamy naszego denata. Powinniśmy chyba Czy ta wszyscy wyjść. lodówka... Ja chcę się trochę cofnąć do tej lodówki. Jakby jestem w stanie otworzyć. Jesteś. Otwieram. W środku znajduje się coś około 8 worków z krwią, tylko i wyłącznie. Biorę jeden. Okej, co z nim robisz? Wychodzę z tego mieszkania i siadam sobie gdzieś w kącie. I wypijam go od razu. Smakuje... Jakbyś miała powiedzieć za życia, jak to smakuje. Wyobraź sobie, że kupujesz sobie burgera w McDonaldzie i zostawiasz go na 2 noce w lodówce i potem go zjadasz. Nie smakuje zbyt apetycznie. Lepsze to niż nic. My widzimy, co ona robi? Mhm. Czy jestem w stanie sobie usunąć z tego kość głodu? Tak, jedną tak. Wendy? Podnoszę na ciebie wzrok. Wszystko okej. Tak. Chodź. Podaję jej rękę. Gniatam to na tyle, na ile mogę i odrzucam gdzieś tam w kąt, tak żeby nie zauważył, że mu zniknęło. I łapię cię za rękę. Ja raczej nie... No to podciągam ją do góry. Ja raczej nie wyglądam na... inaczej. Ja raczej nie jestem od rozmów. Więc, że tak powiem, będę się trzymał z tyłu. W razie czego I powiedz, postaram się was obronić. jak smakowała ta krew z torebki? Okropnie. Byłeś się okropny głód? Smakowała... Jakbyś zostawił sobie burgera z McDonalda na 2 dni w lodówce, a potem go zjadł. Ale Nie według wiem. naszego starego smaku, czy naszego nowego smaku? Burger z Starego McDonalda. Starego, za życia. Ach, Dobra. Wchodźcie przodem. Ja ubezpieczam tyły. Jeszcze chciałbym, zanim wejdziemy, chciałbym zobaczyć, czy to pomieszczenie ma jakieś okna? Ma 2 okna, ale małe. Nie da się przez nie zmieścić i na nim są kraty. O to mi właśnie chodziło. Dobra. wchodzimy. No ja wchodzę. Wchodzę za nim. No ja wchodzę na końcu. Mhm. Ktoś się podniósł, wyłączył telewizor, wychyla Wkładam się. okularki. Dobrze. Wychyla się osoba. Mężczyzna. Jest łysy. Ma tylko troszeczkę włosów po bokach. Ma dosyć optymistyczną twarz. Trochę brody. I długi nos, długie uszy. Podobny dosyć do Gacka. Moglibyście powiedzieć, że z jego gatunku. Oczy ciemne, wręcz czarne.
w tej świątyni kiczu, ponieważ tam są najróżniejsze jakieś rekwizyty filmowe, artystyczne, dziwne rzeczy po prostu wszędzie. Lampa lawowa, jakieś krucyfiksy, jakieś peleryny, przedziwne rzeczy. O, no muszę przyznać, że nie spodziewałem się gości. Proszę o wybaczenie za tak nagłe najście. Domyślam się, skąd przychodzicie. Cóż, no nie ukrywam, że Mężczyzna z dziwnej rzeczy ma na sobie pelerynę. Czarną. Taką. Bardzo ładną, satynową, błyszczącą. jaka ładna peleryna! Jak tylko ją zauważam. Ja tak do Leona. Jeszcze przed chwilą chciała zabić kobietę. I tak ją zabiję. O, to fantastycznie. Malkawian będzie z kim porozmawiać. Prawda? Razu byłeś w stanie rozpoznać jej sektę? Mm, Bardziej klan. Sekta to co Ach, innego. ulubiony film. Wskazuje na Leona. Kevin sam w domu. Pewnie Leon zawodowiec. Więc sam w domu strasznie oklepany tytuł. Nie wiem, czemu cały czas męczą publiczność z czymś takim. I tak się do niego trochę przysiadam, bo wydał mi się interesujący. Lubię też filmy z MCU. Najbardziej Thora Ragnaroka. Gabriel się zainteresował. Z MCU? O, niesamowicie okropne filmy. Są tak sztuczne. Do tych... Obejrzałem co najmniej 1000 filmów klasy B, ale to, co teraz wychodzi, jest kompletną wpadką. Dostarczają mi cały czas filmy z różnych stron. Z Finlandii, z Belgii, nawet dostałem z RPA filmy i były naprawdę fajne. W porównaniu do tego, co teraz jest w tych kinach. Ale ja rozumiem, to wszystko na chiński rynek, bo o to chodzi. No, ale gdzie moja godność? Jestem polskim wampirem. Nie używamy tego słowa. Och, ja wiem. Ja jestem mniej zrzeszony niż prawdopodobnie wy. Ale publiczność i ludzie znali mnie pod innym imieniem i nazwiskiem. Czyli Ja tak sobie głaszczę jego pelerynę w rękach. Już nikt nie słucha starych audycji. No trudno. Jestem Tomasz Beksiński. Syn Beksińskiego. No, No, jesteś poznać. Nosferatu. Zaszczyt poznać. To jest... mam nadzieję, że się dogadamy. O ile lubicie dobre filmy i dobrą muzykę. Ja lubię dobre filmy. W zasadzie Zależy, to... co rozumiesz przez dobry film. W zasadzie to czytałam trochę o tobie, jak jeszcze, no wiesz, żyłam. Miło mi słyszeć. Nie obraź się, ale lubiłam cię o wiele bardziej niż twojego taty. Znaczy nie mam nic do niego, jego też lubię, ale twoja historia jest taka fascynująca. Ojciec. Ojciec to inna sprawa. Czyli czas- rozumiem, Cicho, rozmawiam. Był czas, w którym bardzo się z tobą utożsamiałam. O, miło mi. I zobacz, jaka ironia. Jestem wampirem. I jeszcze w dodatku Nosferatu. Zaprzyjaźnijmy się. Wendy, Mam nie nadzieję, jesteś... że nie jesteś jak te suki, które poznałem za życia.
Nie lubię kobiet. To mamy to wspólne. Wiem, dlatego o tym mówię. Masz taką ładną pelerynę. Przepraszam, ale zjadłam jedną z twoich torebek. Gdybym tego nie zrobiła, prawdopodobnie rzuciłabym się na najbliższego przechodnia. A ostatnio krucho trochę, żeby się zaopatrzać ze szpitali. Wybacz. Czyli rozumiem, panie Tomaszu, że nie samobójstwo. Rozlejmy sobie trochę witae i porozmawiajmy. Siadajcie. Siadajcie. Pokazuję wam stos książek i płyt, na których w sumie można równie dobrze usiąść. Parę taboretów jest, ale głównie są... Znaczy, musi ktoś z nim usiąść na kanapie. Znaczy, ja siedzę obok niego i głaszczę cały czas jego pelerynę sobie tak Ja w mam palcu. pytanie, czy to pomieszczenie jest słońcoochronne? W Tak, sensie... jest, zdecydowanie. Dobra, to siadam po turecku na ziemi. No słuchajcie, to jest dobra historia, bo się nawet uśmiałem. Dawaj. W Londynie był klub wampirów. Ostatnio w Voodoo też była wampiriada. A, wampiriada. Masz Trochę przed sobą słyszałem. 3 jej uczestników. Nowi? Tak. Ja już I- trochę siedzę w tym. To ciekawe, że akurat nas wysyłają, a nie ciebie po nas. Nie jesteś zrzeszony, prawda? Mam... Nie. Mam... Nie robię dla Camarilla. I nie robię dla anarchów. Mam dosłownie 2 dni życia. Jestem wieczny i mogę obejrzeć wszystkie rzeczy, które chciałem kiedykolwiek. Ale masz super Czyli podejście. chcesz wykorzystać całą swoją wieczność na oglądanie filmów i słuchanie muzyki. Tak, i dla IMBD piszę trochę recenzji i dla Filmweba i Ej, Tomek. patrzę, co się dzieje. Ja was nazwę. Jak się nazywacie? Jak was zwoł? Wendy. No, cześć. Leon. Toreador. Tak myślałem. A, już zgadłeś? Widzę, jak się kłaniasz. Nikt poza Wentru i Toreadorami się nie kłania w ten sposób. Ale nie wydajesz się mi szukać władzy po twoich oczach. Dobry Gabriel. jesteś. Tomek. Co? Skąd wiesz? Jakby skąd pamiętasz? Ale słuchajcie, bo to jest dobry dowcip z No tą dobra. przemianą. No bo jak wiecie, zabiłem się. Wiecie, kim jestem w ogóle? No przecież Dziennikarzem. mówiłam, że tak. Też jestem dziennikarzem. No to wiesz, pracowałem dla Teraz Rocka. I dla tych wszystkich czasopism. Robiłem recenzje, wiecie, w tamtych Ja czasach jestem jeszcze... z branży muzycznej, ale... No ale wiecie. Miałem opowieści i skrypty po prostu w tym. Robiłem trochę w radiu i we wszystkim, gdzie się dało troszeczkę nowych rzeczy. A i oczywiście Monty Python. Ktoś oglądał? Oglądałeś? Świetnie. Ja robiłem tłumaczenia, bo ludzie z Polski nie wiedzieli, jak to kompletnie złapać. No i wiecie, tak tłumaczyłem. No i się zabiłem, wiadomo, w Boże Narodzenie w 99. I no miało być fajnie, tylko koleżanka była z Anglii. No i akurat się tak zdarzyło, że stwierdziła, że przyjdzie do mnie z prezentem, kiedy się wykrwawiałem. I okazało się, że moja koleżanka nie jest człowiekiem, faktycznie była wampirem, co jest ironią, żeby robić jednak klub wampira w Londynie. Płaciłem składki, więc może to jest moja nagroda przez te lata. Chociaż składki były i tak niskie, bo to było coś tam, wiecie, rzędu 10 To funtów za miesiąc. Rzeczy. Nie, daj mu opowiadać. Ale czekaj, czyli twoja koleżanka też była Nosferatu? No, to by tłumaczyło, czemu miała taką brzydką twarz. No. Chcesz mi powiedzieć, że Ale zadawałeś się wszystkie z kobiety zawsze Nosferatu mnie i ciekawiły. nie wiedziałeś o tym? Wiesz,
Byłeś kiedyś w Londynie? Tak, Wszyscy są brzydcy. jestem z Anglii. No właśnie, po tych zębach. No i koleżanka stwierdziła, że ujawni się bardziej. Ja nie wiem, dużo wampirów potrafi zmieniać też swój wygląd, więc już nie pamiętam, jak to było. No i koleżanka stwierdziła, że Tomek, ty musisz sobie pożyć. Zostaw to wszystko za sobą. Muzyka i filmy się ostatnio rozpierdalają, ale ty możesz sobie nadrobić różne rzeczy. Dlatego też od 20 ponad lat jestem pośród spokrewnionych. I dlaczego Kamaryla tak bardzo chce się z tobą skumać? Bo przez 20 lat siedzę i analizuję to wszystko, co się wypuszcza. Wiem więcej o mediach niż ktokolwiek żyjący. Specjalista od mediów. Czyli rozumiem, że przysłali was na pierwszy ogień świeżaki, żeby mnie przekonać, żebym dołączył. No, Ale muszę przyznać wam jedno. Nawet po śmierci jestem leniwy. Więc mam trochę układów, przywożą mi, wiadomo, witae i mogę siedzieć tutaj wieczność. Byleby internet był. Ale to i tak biorę od sąsiadów, jeszcze się nie skapnęli. I siedzisz tu cały czas. Mhm. Dokładnie tu. Jest ci tu gorąco latem. Bywa, Nie. ale pamiętaj o tym, że nie jesteśmy jak ludzie. Wiem. Uczę się tego. Mamy 2 dni Na co? życia. Tyle. No, Nie życia. Nie Jejku. życia. to jesteście jak niemowlaki spokrewnione. Jak wam się podoba? Jakie nowe moce macie? Zależy. No to tak, ja potrafię potrafię być niewidzialna, potrafię wymazywać pamięć i w sumie nie wiem, I co potrafisz jeszcze naszego kierowcę taksówki tak wystraszyć, Zamknij żeby się. wjechał w słup. Zamknij się. Rozbawiło go to kompletnie. No to macie fajną zabawę. Nie, ale jeżeli jesteście ciekawi, moja egzystencja nie ma żadnego filozoficznego, większego znaczenia. Nie dopisuję sobie celów, nie szukam vendetty i nie szukam, żeby zostać księciem Warszawy, ani też nikim niesamowicie istotnym. Nie mam Kim jest pojęcia o książę? czym, nie mam pojęcia, o czym nam mówisz. Kim jest książę? Tak, kim jest książę? Jakby nie To wiemy. co to jest książę? No wiesz, co to jest książę, ale no Warszawa tak, ma ale- księcia? Myślałem, że prezydenta. Może chodzi o Prezydenta. Morawieckiego. Jakiś prezydent do mnie napisał. Prezydent do ciebie napisał. Tak. To pozdrów Gacka. Znaczy, ja wiem, że to Gacek, ale nie mogę mu Czemu odpisać. Gacek jest prezydentem? Gacek lubi wycinać takie numery na nowych. Wyobraźcie sobie, co by było, jakby Gacek serio był prezydentem. Nie, wszyscy politycy to tylko pionki. Piątki Większość z kogo? nich i tak działa dla wętru. I dla, księcia. Ale A odkąd nie, jestem księciem? Camarilla jest jedną wielką piramidą władzy. Na samej górze mamy wętru zawsze. Bo nikt nie chce być szefem. Nie chciałbyś być szefem tysiącletnich wampirów, uwierz mi. Są niesamowicie niesforni i każdy rządzi się swoim prawem. To tak jak przekonać swoich starych, żeby zmienili kompletnie do ciebie stosunek. Tylko że twoi starzy są starsi od ciebie o 1000 lat. Nie spróbuj zmienić ich zdanie. Nie jest to fajna Tutaj robota. tacy starzy wampirek 1000 lat? Są wampiry, które mają i 3000. O, wow. No dobrze, O, ale i kim co? jest ten książę? Co, Nie jakiś znacie szef tożsamości wędru? księcia? Nie. Ledwo co znamy swoją tożsamość. Nie poznaliśmy nawet tych całych anarchistów. O! A to nie będę wam spoilerował.
Skąd wiesz, jaki byłeś przedtem? I nie róbcie na mnie żadnych sztuczek umysłowych, bo się odpłaca. A znam trochę lepsze. Zamierzam. Umiem sprawić, że zaczniecie lubić jedynie tylko i wyłącznie disco polo. Więc zastanówcie się. Boże. Tym bardziej nie chcę. Fantastycznie, mamy umowę. Co chcecie wiedzieć? Myślałem, że przyślą kogoś streamerem i powiedzą mi o wielkim odpowiedzialności i podtrzymywaniu maskarady i niesamowitych rzeczach. Chciałbyś o tym usłyszeć? Cicho! Nie. Dajcie mi powiedzieć. Pożyczysz mi jedną pelerynę? Niekoniecznie, ale mam znajomego, który ma całkiem fajny Mogę sklep. chociaż przymierzyć? Jak się poznamy lepiej? Dobra. To jestem księciem? Kto? Mm. Babcia Smurf, nie wiedzieliście? Ha. A, A tak serio? Mówię, że nie zamierzam robić spoilerów. A, dobra. m- Panie, Rozlewam krew do kieliszków. Napijcie się ze mną. Dawno nie miałem towarzysza. panie Tomku, ale możemy się streszczać, bo jeśli posiedzimy to jeszcze z 1,5 godziny, to będziemy musieli tu siedzieć przez całą noc, przez cały dzień. Możecie tu zostać. Nie mam nic przeciwko, tylko płyt mi za bardzo nie przestawiajcie, bo je układałem przez spory czas. A za każdym razem, kiedy ktoś mi przyniesie nową, to muszę całą poprzekładać, bo muszę mieć w kolejności. może to nie jest zły pomysł, żeby tutaj zostać na noc. Możecie. Tutaj słońce kompletnie nie dociera, mam spokój. Na pewno mamy Krwi stąd macie pod bliżej. dostatkiem. Na pewno mamy stąd bliżej do jednego z naszych miejsc, w które i tak musimy pójść. Nie mogę wam otworzyć też warsztat. Pokazuję na pomieszczenie zamknięte za kanapą. Warsztat? Tak, mam trochę różnych rzeczy, które pozbierałem z różnych filmów. Poprzysyłali mi. Rekwizyty są naprawdę fajne. Niesamowite. Dobrze. Wasze zdrowie. Twoje zdrowie. Biorę. No to już wiemy, Za że nie jesteś filmy. retro. Za filmy. Co? W Brudżach czy Gangrel? Zgaduj z gadula i biorę łyka. Możemy sobie Moczy. zrobić maraton wampirowych filmów. Chcecie popatrzeć, jaka była... Ile z tych filmów ma rację? A, niewiele. Okej. No, Nosferatu chyba akurat najwięcej. Nie powiedziałbym. Większość Nosferatu to jednak z szacunkiem dla kolegów, ale jednak szczury kanałowe. Słyszeliśmy. Na szczęście nigdy nie żywiłem się szczurami, więc nie mam tego problemu. Ale również nie ludźmi. Poznaliście właśnie wampira, który nigdy nie rzucił się na człowieka. Ja też jeszcze nie. Mało osób jest w stanie się oprzeć. Co ty nie powiesz? Skąd ten sarkastyczny ton? Dobrze, Miał panie ciężką Tomku. noc. Tak, to po pierwsze. Przedstawcie mi się w pełni. Już się Przedstawiłem się. Tak jak mów. No, każdy się już przedstawiał. Ach, pamięć szwankuje. Przypominasz mi jednego gościa z filmu. Kogo? Taki był brazylijski film, ja teraz tytułu nie pamiętam. Panie Tomku. Tak jak pan już pewnie wie, Kamrelina przysłała nas, tu byśmy pana zwerbowali. Zakładałem, że będziemy musieli zwerbować jakiegoś świeżaka, tak samo jak my. Trafiamy na kogoś, kto jest 22 lata w biznesie, że tak powiem. 21, żeby być dokładnym. No dobrze. Jak do cholery mamy pana przekonać? Jeśli jakkolwiek.
Nie wiem, zaskoczcie mnie. Może coś się zmieniło od ostatnich 10 lat, bo 10 lat temu wysyłali wcześniej innych. Świeżaków czy ja kogoś... Nie, tym razem przyszli Trimier i mówili o wielkich odpowiedzialnościach i sile. Ale mnie nie interesuje kontrola ludzkości. Ale filmy. Jak być bezstronnym? Camarilla od 2 w sumie nocy już mnie wysyła po kątach. Ja nie chcę tego. Mhm. Najlepiej byłoby nigdy się nie wychylać. Ale to trudno. Chyba że jesteś w Trochę stanie zapuść. robić coś przez paręset lat. Jeżeli przestaną produkować filmy, może się zastanowią. Nie przestaną. Dobrze, czyli mamy cię przekonać czymś, co lubisz w skrócie. Nie wiem, Okej. zaskoczcie mnie. Mówisz, że masz problemy. Dobra, jesteś leniwy, tak? Dołącz do Camarilla chociażby po to, żeby nie mieć problemów z czymkolwiek. W sensie siedź sobie tutaj, załatwiaj w wolnym czasie ich Tego- sprawy. Z tego co wiem, Gacek jedyne czego od ciebie chciał to twojej wiedzy na temat Może chcą umowę zlecenia od ciebie. Jasne. Tylko, że niewiele można mi zaoferować w zamian. Nie wiemy, co mogą ci zaoferować. Sami nawet nie wiemy, co mogą nam zaoferować. Jest jedna rzecz, której bym poszukiwał. Czyli Jest to cenny artefakt dla mnie. filmowy. Poszukuję świętego Grala. Kielicha Jezusa. Tak na poważnie. Mhm. Przedmiotu, który jest legendarny dosłownie. Plus Ach, do tego jest najprawdopodobniej w Anglii. Tak, był w żywocie Briana. No tak, na przykład. I ty go chcesz. Zaśmiał się. Nie no. Gabrielu, zgrywam się z ciebie. Mogę to przemyśleć, ale No jak na moje, skoro Camarilla ma pieniądze, ty nie chcesz zbytnio nigdzie się ruszać, jesteś leniwy, to po prostu raz cały czas na... pracuję. Dobrze. No to pracuj ich. Oni będą ci załatwiać wszystko, co chcesz i tyle. Czy wszystko? Albo Więcej rozsądku. rób dla nich zdalnie. No, O, praca weź teraz taki bo czas. wiesz, że jest pandemia, prawda? To jest. O mój Boże. No ale przynajmniej stosuje się zasad kwarantanny. Kwarantanny to już chyba nie ma. Coś dotyczy to nas też? Naszego gatunku? Nie. Panie Tomku. Hiszpanka z początku XX wieku w pewnym sensie się powtórzyła. No tak. Coś słyszałem. Znaczy, coś tam mi się Parę wyświetlało parę Set razy. tysięcy osób umarło Mhm. i chorują, Okej. płuca i wysiadają, są w szpitalach. Ale to nie tak, że nasz gatunek nie zabija paręset osób rocznie. No rocznie, ale tutaj zginął w ciągu roku parę tysięcy. Set Ale tysięcy. milion. Ale na zabijanie my mamy wpływ. Z naszej ręki też. I anarchiści i Camarilla mają swoje brudy za uszami. Jak każdy. A zwłaszcza jak ma się długie uszy. Camarilla uwielbia publiczne wielkie egzekucje, za to anarchiści cały czas nie robią reprymend prawie nikomu. Jest to jak komuś się pudelek należy. na smyczy i pies ze wścieklizną. Takie macie strony konfliktu. Miałam wizję.
miałam wizję brudnej rzeki. Była to brudna rzeka, która jakby dzieliła mężczyznę i kobietę. I mężczyzna był w czapce wojskowej i był na lewym brzegu, i kobieta była na prawym brzegu i była ewidentnie silna. No, czyli masz wizję z tym, kto tak naprawdę pociąga za sznurki lewą i prawą stroną. Zgadza się, jest to kobieta, która stoi za anarchistami i mężczyzna wojskowy, który stoi za Camarillą. Ale więcej ci nie powiem. O nie, musicie to zobaczyć na własne oczy, bo jak się dowiedziałem, to byłem całkiem zaskoczony. Powiedz, że to jest Mieszko Piersi. Rzeka... O, gdyby tylko. Kiedy próbowałam być bezstronna, rzeka mnie wciągała. Coraz bardziej i bardziej. Całkiem dobra alegoria do tego, że jednak niezależność sprawia, że dwie strony konfliktu wtedy cię gonią. Wybierz, która będzie gonić cię mniej. No właśnie, czy ciebie żadna strona nie goni? Czy Camarilla chce, żebyś do niej dołączył, ale jakie masz pewność, że nie przyjdą tu i cię nie zabiją? Może dlatego, że nie potrafią mnie znaleźć od tylu lat i dopiero teraz ktoś im podał lokację, która jest prawidłowa. Ja jestem w stanie powiedzieć, że jestem szukany od wielu lat. 10 lat temu nie mieszkałem tutaj. Czyli teraz będziesz musiał się znowu przenieść. Możliwe. A co jeśli będą nagle znajdować twoją lokalizację częściej i częściej, będziesz musiał się przenosić, a ty jesteś leniwy i tego nie lubisz robić. No, coś w tym jest. Ale moje Jest- pytanie jest dla was. Dlaczego wy jesteście w Camarilli? Nie wiem, czy jesteśmy w Camarilla. Camarilla nas znalazła i na razie nie ma innej opcji. Chcesz mi sprzedać produkt, który wierzysz, że może nie być do końca sprawny. Nie chcę ci sprzedać produktu. Jak na razie mówię ci, że wybraj... To tak jakbyś... Nie wiem, miał do wyboru wino a piwo, ale tylko piwo piłeś w życiu, więc pijesz piwo, bo nigdy nie spróbowałeś wina i sądzisz, że jest ohydne. Nie poznaliśmy anarchistów, nie wiemy jacy są, ani też nie wiemy jak przetrwać bez i tych. Tak na Poznajcie razie idzie nam średnio. obie strony jednej monety i zastanówcie się sami nad tym, bo na razie to wy macie dysonans. No Jeżeli dobrze, czas pokaże, zastanowię się nad ofertą. Ale czyli mamy odpowiedzieć... Ale pomijając ofertę, zaprzyjaźnisz się ze mną, nie? Jak mi podasz 3 swoje ulubione filmy? Tak na teraz? Mhm. Daj mi się zastanowić. Dobrze. Przyznam ci, widziałam tyle filmów w życiu i tyle jest super i tyle jest beznadziejnych, że ciężko mi wybrać coś ulubionego. Skazani na Shawshank Pulp Fiction 12 gniewnych ludzi. Klasyka raczej. Możemy się zaprzyjaźnić, jeżeli znajdziecie mi filmy, których ja nie mam. I pokazuję wam swoją kolekcję jakiejś, powiedzmy, 5-6 tysięcy filmów. Gdybyś jakąś nagrali dobrą płytę. własny film, to byś go nie miał. Zaczynasz mówić moim językiem. Bądź znaleźli film, który dosłownie przed chwilą wyszedł. Ale niemniej jednak odczuwam pewnego rodzaju zmęczenie. Czy moglibyśmy tę dyskusję kontynuować jutro? Ja mogę wam rozścielić coś. Myślę, że to świetny pomysł. Ale czy ma to sens, skoro powiedziałeś, że mam najpierw zobaczyć drugą stronę monety? Jestem otwarty na dyskusję, szczególnie z osobami, które już nie żyją. No tak, Znając nam życie, się nie moja śpieszy. następna konwersacja z ludźmi będzie za kolejne 10 lat. Nie, Dobrze. jeżeli się z nami zaprzyjaźnisz. Dobrze, że nie zapomniałeś, jak się mówi po tylu latach. Ja oglądam filmy. Nie to znam. Mówisz sam do siebie, prawda? A jakiego lepszego recenzenta znasz? No dobrze, w takim razie chyba Nie jestem próżny, żeby nie było. Po prostu Twierdzę.
im bardziej zbliżycie się do pałacyków i im bardziej zbliżycie się do tych wszystkich klubów, barów, pubów, tym bardziej zrozumiecie, że klan nie świadczy o stabilności psychicznej. Zobaczycie spokrewnionych, którzy są pochłonięci nie tylko przez klątwę Kaina, ale także przez ich ludzkie popędy. Ja nie mówię tutaj o bestii, nie. Ja mówię tutaj o chęci kontroli władzy i nadal tego, że mamy kodeks moralny i nie mówię tutaj oczywiście o zabijaniu ludzi, ale o tym, jaki wiele wampirów ma stosunek do świata. O tak, mówię wampirów, pokrewnieni, Niemniej jednak potrzebuję odpocząć, bo jutro muszę napisać parę rzeczy. Czyli możemy się znikać? odbyć, że... Może. Nie chwalę się umiejętnościami. Jeżeli umiesz, pomógłbyś mi trochę lepiej kontrolować moją? Zastanowię się. Dobra. Dobrze, w takim razie chyba idziemy spać. Przecież skorzystamy z swojej gościnności. W porządku. Tylko proszę, nie wnoście mi nic. I możesz nadal się zastanawiać, z jakiego jestem klanu. Zobaczymy, czy zgadniesz. No, jestem już prawie pewien. Rozkłada, Dobrego. otwiera wam swój warsztat. Wendy, dostajesz dmuchanego aligatora, takiego na plaży, ale takiego naprawdę szerokiego do spania, więc jest jak materac po prostu dmuchany. Gabriel, dostajesz już normalny materac i Leon również. Jest, w środku jest naprawdę od cholery rzeczy. Od figurek po makiety, po obrazy, tak? Pytanie, bo ja sobie wyobrażam to pomieszczenie raczej małe, znaczy ten cały tą dobudówkę, jak to jest wielkie? Powiedziałbyś szczerze mówiąc, że to jest coś około 6 metrów długości i z 4 szerokości. Ta dobudówka, a główny jakby jego mieszkanie to jest też 6 metrów, może 7 na 5 albo 8. 5 albo 6. Dobra. Okej. Czyli Myślę- łącznie ma z 50 metrów kwadratowych? Trochę więcej? No, coś koło tego, tak. Burżuj. Jak cholera. Ostatnią rzecz, jakąś chcecie zrobić? Ściągnąć ubrania. Do Golasa? Nie no, w bokserkach, które już noszę 4. dzień. Rzucił wam jakieś kolce z dziwnymi nadrukami. Coś filmowego, no ale... Ja biorę ten najdziwniejszy. A jeszcze spora jest kolekcja w szkatułkach szklanych mikrofonów, bardzo ładnych. Takich retro, raczej lata 40. Dobrze, zatem zakończmy. Moi drodzy, zakończyliśmy 3. sesję Warsaw by Night. Dzisiaj wydarzyło się naprawdę sporo. Dużo tragedii przeżyliście, dużo emocji związanych z waszymi bliskimi, waszą zmianą i tym, jak się próbujecie odnaleźć w tym dziwnym, pokręconym świecie
którym jest tak naprawdę maskarada. I to, że wampiry istnieją. I to, że i inne rzeczy niż wampiry też mogą istnieć. Beksiński mówił o dwóch stronach monety. I to te dwie strony monety są waszym celem, żeby je zrozumieć i podjąć decyzję koniec końców, z czyją ideologią się zgadzacie. Bo moneta postawiona na swojej krawędzi jest bardzo niestabilna i bardzo łatwo ją przewrócić w którąś ze stron. Dziękuję wam bardzo serdecznie za sesję. My tobie również. Dziękuję bardzo za prowadzenie tej fantastycznej sesji. Także, drodzy słuchacze, młode wampiry, życzę wam miłego dnia. Pa, pa. Miłej nocy.